jest powitać Państwa na dzisiejszym popołudniowym webinarium. Miło mi powitać wszystkich tych, którzy dołączyli do nas na live. Cieszymy się, że z nami jesteście, ale równie serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy poświęcą czas na obejrzenie naszej dyskusji, wymiany wiedzy i poglądów w późniejszym czasie. Wiemy, że dzisiejsze audytorium składa się zarówno z doktorantów, jak i studentów i innych zainteresowanych osób, które chciałyby się dowiedzieć czegoś na temat funkcjonowania szkół doktorskich i roli szkół doktorskich w edukacji. Temat jest bardzo szeroki, więc pozwólcie Państwo, że zaczniemy od przywitania naszych szanownych gości. Grono jest zacne, ponieważ mamy wśród nas dwóch dyrektorów szkół doktorskich i dwóch zaawansowanych doktorantów szkół doktorskich. Reprezentujemy różne dyscypliny naukowe, reprezentujemy różne uniwersytety i politechniki, więc różne podejścia, a zatem powtórzę po raz trzeci, ta różnorodność chyba pozwoli nam na spojrzenie na temat funkcjonowania szkół doktorskich w takiej bardzo szerokiej perspektywie. Miło mi powitać pana profesora Krzysztofa Walkowiaka, który jest dyrektorem, dziekanem Szkoły Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej. Ja za chwileczkę poproszę o kilka zdań od każdego z Państwa, więc tylko tak sygnalizując. Witam pana profesora Jarosława Korpysę, dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry, pięknie. Miło mi przywitać panią Katarzynę Kurpet, doktorantkę Uniwersytetu Łódzkiego. Też za chwileczkę poprosimy o kilka zdań na temat tego, w jakiej dyscyplinie przygotowuje pani rozprawę. I pan Michał, the last but not least, pan Michał Rosenberg, który jest doktorantem Uniwersytetu Szczecińskiego. Ja się nazywam Ilona Świątek-Barylska i jestem dyrektorem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego i jednocześnie osobą, która odpowiada za komitet sterujący Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Doktorskich, czyli takiej organizacji, która grupuje dyrektorów i dziekanów szkół doktorskich, dzięki czemu nasze środowisko, czyli osób zarządzających szkołami doktorskimi, także ma możliwość wymiany wiedzy, kontaktu i reprezentowania na zewnątrz. Zarówno profesor Walkowiak, jak i profesor Korpysa należą do tego samego gremium, razem pracujemy już od dłuższego czasu. Gratulacje dla KRD za zorganizowanie projektu, bo myślę, że ta potrzeba informacji, bez względu na to, czy jesteśmy doktorantami, czy jesteśmy osobami zarządzającymi szkołami doktorskimi, ta potrzeba informacji jest duża, a zatem od razu przystępujemy do działania. Poproszę Państwa o kilka zdań, takiego wprowadzenia o tym, czym się zajmujecie i jakie szkoły, czy jaki charakter mają kierowane przez Państwa szkoły doktorskie albo szkoły, w których się kształcicie, bo to będzie ważne potem przy naszej dyskusji dotyczącej poszczególnych aspektów funkcjonowania szkół. Czy mogę od profesora Walkowiaka zacząć? Okej, czyli ja reprezentuję Politechnikę Wrocławską. Najpierw nie przejdę do szkoły doktorskiej, parę słów o sobie. Moją dyscypliną naukową jest informatyka techniczna i telekomunikacja. W pracy naukowej zajmuję się optymalizacją sieci komputerowych, zastosowaniem metod sztucznej inteligencji. Przechodząc już do tematów doktoranckich, jest to temat bliski mojemu sercu. W ogóle dziękuję za zaproszenie. O szkołach doktorskich mógłbym opowiadać godzinami i tutaj też lubię rozmowy z panią profesor i panem profesorem. Czyli ja tematem doktorantów zająłem się także na poważniej w 2013 roku, kiedy zostałem kierownikiem studiów doktoranckich na Wydziale wtedy elektroniki, to jest jeden z największych wydziałów na Politechnice Wrocławskiej. Cały czas tą funkcję pełnię, bo te stare studia zostały przedłużone. W 2019 roku zostałem zaproszony do takiego zespołu przygotowującego Szkołę Doktorską Politechniki Wrocławskiej. Mamy jedną szkołę. Na początku byłem prodziekanem, w 2020 roku zostałem dziekanem i cały czas tą funkcję pełnię. Jeszcze jestem też doświadczonym promotorem. Już 10 doktorantów wypromowałem, mam 5 kolejnych. Też mam doświadczenie w zakresie realizacji projektów badawczych. Realizowałem m.in. 4 projekty Opus. Co do Szkoły Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej, mamy obecnie 13 dyscyplin i to są te dyscypliny w naukach inżynieryjno-technicznych, ale także mamy dyscypliny z nauk podstawowych, czyli nauki chemiczne, nauki fizyczne, matematykę i mamy też nauki zarządzania jakością. Obecnie mamy 676 doktorantów na 5 latach kształcenia
I różne rzeczy realizujemy, pewnie będzie okazja też, żeby trochę więcej powiedzieć. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan profesor Korpysa. Jeszcze raz witam pięknie wszystkich. Serdecznie dziękuję dla pani profesor Ilony Świątek-Barylskiej za zaproszenie, a dla KRD za organizację tej inicjatywy, która jest jednym z elementów projektu. Takich projektów oby było więcej. Szanowni Państwo, króciutko. 1900, tak naprawdę 98 to początek mojej kariery, ale to już jest inna kwestia. Ja jestem dzisiaj specjalistą z zarządzania, modele biznesowe, startupy. To jest to, co jest dla mnie tak naprawdę najważniejsze. Natomiast od 2019 roku byłem wicedyrektorem, podobnie jak mój poprzednik do 2020. Od 2020 jestem dyrektorem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Szkoły, która na Pomorzu Zachodnim, w województwie zachodniopomorskim wśród wszystkich 6 szkół jest największą szkołą. Na dzień dzisiejszy mamy 145 doktorantów, mniej oczywiście niż Politechnika Wrocławska, plus jeszcze mamy 7 osób na 5. roku, na tak zwanym przedłużeniu. I to jest szkoła doktorska, która charakteryzuje się dość dużą interdyscyplinarnością, ponieważ mamy zarówno dziedziny humanistyczne, dziedziny społeczne, dziedzinę nauk ścisłych i technicznych, dziedziny nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej i nauki teologiczne. W sumie mamy 18 różnych dyscyplin i również do tego jeszcze dochodzą nam 2 potoki. Potok polskojęzyczny i potok anglojęzyczny, który od 3 lat cyklicznie uruchamiamy, więc rzeczywiście szkoła dla mnie tak zawodowo to jest dzisiaj tym, czym się zajmuję, oprócz tego, że staram się być naukowcem, co nie jest zawsze łatwo pogodzić sprawy administracyjne z nauką, ale póki co się udaje. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. Przekazuję głos pani Katarzynie Kurpet. Dzień dobry. Ja jestem doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie przygotowuję, a tak właściwie kończę już przygotowywać swoją rozprawę doktorską w dyscyplinie nauki chemiczne. Moje zainteresowania badawcze obejmują monitorowanie przemian biochemicznych zachodzących w organizmach żywych, w stanach patologicznych i fizjologicznych. Wykorzystuję do tego celu techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz innych nowoczesnych technik separacyjnych. Tak naprawdę podczas kształcenia w szkole doktorskiej miałam też przyjemność być przewodniczącą Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego. Reprezentowałam również doktorantów w Komisji do Spraw Szkół Doktorskich, Komisji do Spraw Studiów Doktoranckich. Jestem również reprezentantką doktorantów w Radzie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, a także uczestniczyłam w pracach komisji rekrutacyjnej do tej szkoły. No i myślę, że chyba na razie tyle wystarczy. Dziękuję pięknie. Ja jeszcze tylko uzupełnię, ponieważ pani Katarzyna reprezentuje Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Łódzkiego, a my troszkę inaczej jesteśmy zorganizowani niż tutaj szkoły wcześniej przedstawiane, ponieważ my na Uniwersytecie Łódzkim mamy 4 szkoły doktorskie, czyli nie jest to jedna interdyscyplinarna, tylko 4 szkoły doktorskie nauk ścisłych i przyrodniczych, biomed, chem, humanistyczna i ta, którą kieruję, czyli nauk społecznych. W sumie około 400 doktorantów kształci się w naszych 4 szkołach doktorskich. To tyle dla szerszego obrazu szkół doktorskich w UE i zapraszam pana Michała. Dzień dobry, witam serdecznie. Michał Rosenberg, ja jestem w przeciwieństwie do mojej przedmówczyni Katarzyny zupełnie z innego końca, historyk i w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego reprezentuję właśnie dyscyplinę historii, jestem na 3. roku, ale z wykształcenia jestem też slawistą, filologiem słowiańskim ze specjalizacją słowacką. Mój temat badawczy to szeroko pojęta problematyka emigracji Słowaków do Stanów Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku, natomiast zajmuję się też kwestiami szeroko pojętego kościoła ewangelickiego na Słowacji i historią tego kościoła. W strukturach szkoły doktorskiej, a w zasadzie w strukturach samorządu jestem wiceprzewodniczącym Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej, a tak bardziej naukowo pełnię już 2. rok, właśnie zacząłem funkcję prezesa interdyscyplinarnego koła naukowego Szkoły Doktorskiej, która zrzesza doktorantów, co jest też zadaniem, tak jak tutaj pan profesor Korpysa powiedział,
trudnym, ale bardzo inspirującym, bo jest to szkoła interdyscyplinarna i koło naukowe też musi te wszystkie 18 dyscyplin realizowanych w szkole doktorskiej US-u w sobie skupiać. Także chyba tyle ode mnie. Dziękuję. Dziękuję, strasznie zajęte grono, bardzo dlatego też podkreślam i dziękuję, że Państwo jesteście. Wiem, że po drugiej stronie też siedzą osoby niezwykle zajęte, zatem już przystępujemy do rzeczy. Ten dłuższy wstęp miał na celu właśnie pokazanie już dla osób, które tego nie wiedzą, które jeszcze dotychczas nie miały okazji zetknąć się ze szkołami, pokazanie pewnej różnorodności co do formy zorganizowania, jak różni jesteśmy, jeśli chodzi o dyscyplinę i sposób funkcjonowania. No dobrze, to zacznijmy może, ponieważ tematem tego naszego dzisiejszego spotkania jest odpowiedź na pytanie, jaką rolę pełni szkoła doktorska w systemie nauk i szkolnictwa wyższego, czyli temat dosyć szeroki, to ja zaproponuję naszą dzisiejszą podróż taką trochę od ogółu do szczegółu, czyli żebyśmy najpierw przyjrzeli się trochę statystyką dotyczącą kształcenia doktorantów. Czy Polska jest krajem, który się liczy w Europie pod względem liczby doktorantów, czy też jesteśmy w ogonie? Potem trochę wejdziemy na poziom szkół doktorskich i na końcu trochę jeszcze podpytamy naszych doktorantów, ale i dyrektorów o taką perspektywę jednostki w szkołach doktorskich. Taki jest plan na najbliższy czas. To zacznijmy zatem, jeśli Państwo pozwolicie, od takiego małego wprowadzenia statystycznego w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy my się jako kraj liczymy w Unii Europejskiej z punktu widzenia kształcenia doktorantów. I co pokazują statystyki? Pierwsza część będzie brzmiała optymistycznie, ale proszę posłuchać całości. Polska od lat znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem liczby doktorantów. Według danych Eurostatu z 2021 roku nasz kraj zajął 6. miejsce wśród krajów Unii Europejskiej za Niemcami, Hiszpanią, Francją, Grecją i Włochami. Brzmi świetnie. Ale jak pójdziemy trochę głębiej, to okazuje się, że jeżeli spojrzymy na statystyki, czyli ilu mamy doktorantów na 10 000 mieszkańców, to niestety w tej statystyce spadamy już na przedostatnie miejsce. Za nami są tylko Włosi. Na pierwszych miejscach znalazły się takie kraje jak Finlandia, 34 doktorantów na 10 000 mieszkańców, Grecja 32, Niemcy 23, Portugalia 23, i Polska na przedostatnim miejscu 8 doktorantów na 10 000 mieszkańców. No, można powiedzieć, że jest jeszcze sporo do zrobienia, tylko rodzi się pytanie, czy jest taka potrzeba, czy jest taka strategia, czy jest taki potencjał. I jeszcze dwie statystyki i już oddam głos naszym ekspertom, żebyśmy mogli się zastanowić w takim razie, w jakim kierunku będzie zmierzało kształcenie doktorantów. Z jednej strony otrzymujemy informację, że od momentu podjęcia się reformy szkolnictwa wyższego, ja przypomnę, że szkoły doktorskie zostały wdrożone w 2019 roku, to był pierwszy rocznik, który wystartował szkół doktorskich, liczba doktorantów systematycznie spada. Ja tak spokojnie powiem, żeby można sobie było to wyobrazić. W 2019 mieliśmy prawie 34 000 doktorantów, rok później 30, 21, 27, 33, 30, 27, czyli mamy tendencję malejącą. I żeby nałożyć na to dane z kolei dotyczące szkół doktorskich, tak, szkoły doktorskie w 2019 zostały uruchomione, to z roku na rok liczba doktorantów kształcąca się tym trybem, a nie jest to jedyny możliwy tryb, liczba doktorantów systematycznie rośnie. I znowu, tak dla Państwa wyobraźni, 2019 rok to jest około 4000 doktorantów, a 2022 mamy już ponad 15 000 doktorantów w szkołach doktorskich. Tyle statystyki europejskie i te, które mówią o liczbie doktorantów w skali kraju. W jakim kierunku będzie zmierzało kształcenie doktorantów, jeśli chodzi o liczbę osób zainteresowanych? Czy będzie to tendencja wzrostowa, stabilizacja, czy też wprost przeciwnie, będą te liczby maleć? Jeśli mogę, to zaproszę pana profesora Walkawiaka, aby rozpoczął tę dyskusję, no i zastanówmy się wszyscy, jak wygląda przyszłość kształcenia doktorantów w liczbach. Panie profesorze. Jako informatyk bardzo lubię liczby i to też są obiektywne źródło danych.
Tutaj pewnie trzeba ten temat troszkę rozszerzyć, czyli powiedzieć też o zmianach. Studia doktoranckie przez wiele lat stypendium otrzymywało często niewielka liczba osób. Gdzieś w 2015 roku, jak dobrze pamiętam, nastąpiła zmiana prawna i co najmniej 50% doktorantów otrzymywało stypendium. W przypadku szkół doktorskich wszyscy doktoranci otrzymują stypendium. To stypendium jest sporo wyższe, w szkołach doktorskich też jest ze składkami ZUS-owskimi. Mówię to w tym kontekście, że w tym momencie uczelnie większe środki poświęcają na stypendia doktorackie, czyli to, że tych doktorantów jest mniej w szkołach doktorskich albo w studiach doktoranckich, wynika także z tutaj możliwości finansowych uczelni. Obserwując różne uczelnie w Polsce, niektóre uczelnie, także moja, Politechnika Wrocławska, tak naprawdę ta liczba rekrutowanych doktorantów jest podobna, niektóre zmniejszyły tą liczbę doktorantów, właśnie być może też ze względów finansowych, bo nie każda decyzja była inna. Drugi ważny trend to jest demografia, czyli jak popatrzymy w wielkość tak zwanych kohort kolejnych roczników, w 1983 roku, już dosyć dawno temu, urodziło się 720 000 dzieci w Polsce, w 2002 to było 350 000. I przez te 20 lat to cały czas idzie w dół, czyli tak naprawdę w szkołach doktorskich, zakładając, że doktorat zaczynamy realizować mając 24-25 lat, ten dołek niżu czeka nas za 2-3 lata, tak? Czyli po prostu tak naprawdę grupa potencjalnych kandydatów do szkół doktorskich, no co roku ta kohorta maleje i częściowo te zmiany pewnie nadążają także za tymi zmianami, bo to też pewnie można gdzieś założyć, że pewien procent z danej kohorty chce robić doktorat, ma potencjał do tego. Zupełnie innym, czy tu mówimy jakby o potencjalnych chętnych osobach, inną kwestią jest ścieżka kariery doktorantów. Ja śledzę te informacje u mnie w szkole doktorskiej. Po pierwsze pytamy się kandydatów, którzy rozpoczynają kształcenie, jaki mają pomysł na potem ścieżkę kariery. W tym roku 40% powiedziało praca na uczelni, 40% w firmie, 10% własna firma. To się nie sumuje do 100, bo niektórzy nic nie odpowiedzieli. I także wśród naszych 40 dotychczas absolwentów, osób, które złożyły, na te 40 osób 15 osób powiedziało praca na uczelni, 10 postdoc, 18 osób praca w firmie, tak? Czyli niecałe połowa doktorantów, można tak uprościć, jak to jest u Państwa w uczelniach, no myśli o karierze akademickiej. Druga połowa to jest kariera w przemyśle czy w sektorze R&D, który szczęśliwie w Polsce rośnie, czy ja tutaj też jako informatyk to obserwuję. No uczelnie mają też oczywiście ograniczone możliwości zatrudniania, bo to znowuż też jest trochę funkcja liczby studentów, które się gdzieś tam pojawiają, tak? Czyli ja tu mówię o takich makrotrendach. Te mikrotrendy to jest w pewnie dużym stopniu też do polityka uczelni poszczególnych, tak jak wracam do tego, co mówiłem wcześniej. Patrząc też statystyki takie już bardziej szczegółowe, tak naprawdę liczba kandydatów do szkół doktorskich nie jest dużo większa niż te osoby, które przyjmujemy. Tak? W wielu szkołach jest w ogóle mniej kandydatów, w innych jest trochę więcej. Tu potrafią być bardzo duże różnice między dyscyplinami, czyli tutaj wiem też właśnie z uniwersytetu, na przykład, że jest dużo chętnych na prawie. U mnie na politechnikach no to się różnie rozkłada też między poszczególnymi latami. To tyle może w tym temacie z mojej strony. Dziękuję. Ja jeśli mogę tylko uzupełnić, bo tu pan profesor tyle statystyk podał, to ja bym jeszcze na jeden aspekt zwrócił uwagę. Te szkoły to miało być czymś nowym, pewne nowum, jeśli chodzi o kształcenie doktorantów. I wydaje się, że takim papierkiem lakmusowym to jest to, już możemy powiedzieć nawet średnio, jaki jest sukces tego kształcenia. Oczywiście, co to jest sukces, to możemy tutaj mówić wiele wskaźników, ale pewno jednym z takich wymiernych sukcesów to jest to, jak jest w Europie, ile doktorantów kończy z sukcesem szkoły doktorskiej i się broni, a jaki jest u nas współczynnik. Gdyż większość szkół, z tymi, którymi współpracujemy, które jest w porozumieniu, jest, to pani dyrektor pewno mnie poprawi, ale prawie ponad 40 szkół doktorskich z różnych tak naprawdę uniwersytetów, politechnik, akademii, to chciałbym powiedzieć, że ten wskaźnik kształtuje się między 40 a 50%. To jest oczywiście średnio. Gdzieś nawet zobaczyłem, że jest to wskaźnik 37, ale myślę, że około 40% to jest ten wskaźnik sukcesu. Jeśli porównamy to do studiów doktoranckich, czyli tych studiów, które nadal są, no ale do wskaźników, które były bardzo mocno badane jeszcze przed rokiem 2019, no to ten wskaźnik nie przekraczał 10%, ja mówię ogólnie, bo oczywiście na innych na różnych uczelniach czy na wydziałach mogło być inaczej. Ale teraz jeśli popatrzymy na kraje europejskie, jeśli popatrzymy chociażby
mówię kontynentalnie, ale jeśli popatrzymy również na Wielką Brytanię i te inne kraje europejskie, z tej Europy, dawnej tej Europy Zachodniej, to ten wskaźnik wychodzi tam ponad 70%, czyli rzeczywiście zamiarem szkoły jest tak, żeby nie przyjmować wszystkich, tylko żeby była taka eliminacja, żeby tworzyć jakość. No i dobrze by było, żeby ci doktoranci mogli zostać na uczelni. Mając na uwadze taką jedną liczbę 145 doktorantów, których mamy, a u nas na uczelni jako asystenci no, są zatrudniani, jest około 10 doktorantów. To nie jest jakaś dobra liczba, też to nie jest zła liczba, ale wydaje mi się, że te szkoły doktorskie mają kształcić liderów, ale liderów nauki, młodych adeptów, którzy za chwilę będą tak naprawdę zastępowali nas. Taki jest główny cel, bo jeśli popatrzymy na Zachodzie, to bycie w szkole doktorskiej to prestiż. Bycie w szkole doktorskiej to rzeczywiście oddanie się nauce. U nas my się dopiero uczymy i raczkujemy, tak ja uważam, ale właśnie po to są takie spotkania, żeby można było wymienić myśli i poglądy. Dziękuję. Z doktorantów chciałby ewentualnie w tej kwestii jeszcze zabrać głos? Nie widzę tutaj. Obserwując mowę ciała, to idziemy dalej, ponieważ tak płynnie przeszliśmy. No z jednej strony pokazujemy potencjał, z drugiej powiedzieliśmy, że jesteśmy przedostatnim krajem w Unii Europejskiej, czyli jest jeszcze sporo do zrobienia, bo na tle faktu, jakim jest, że 40% Polaków ma wyższe wykształcenie, to jest duży potencjał do tego, żeby kształcić doktorantów. To jest wyższa niż średnia unijna, w związku z czym chyba mamy taką możliwość, żeby tych doktorantów kształcić więcej. A jak można zrobić doktorat? To są takie podstawowe ścieżki od tej najbardziej popularnej, czyli szkoła doktorska, przez możliwość postaci doktoratów eksternistycznych, czyli bezpośrednia praca na wydziale, w instytucie z promotorem, który zajmuje się danym tematem. Są jeszcze doktoraty wdrożeniowe, ale te są również, choć związane z przemysłem, są związane ze szkołami doktorskimi. No i jeszcze jeśli ktoś z Państwa jest asystentem, planuje zostać asystentem, to również jest to taka naturalna ścieżka zrobienia doktoratu podczas pracy na uczelni. Szkoła doktorska zdecydowanie tutaj dominuje, jeśli chodzi o liczbę kształconych doktorantów, więc chciałam Państwa doktorantów podpytać, czym tak naprawdę z Waszej perspektywy jest szkoła doktorska? Czym ona się różni od tego wcześniejszego kształcenia, bo wiele osób jeszcze cały czas myśli, że właśnie jeśli chcę zrobić doktorat, to muszę się udać na wydział XYZ, bo tam zrobię doktorat. Moglibyście przybliżyć Państwo? Myślę, że ja mogę zacząć chyba ten temat. Tak naprawdę szkoła doktorska różni się przede wszystkim powszechnością tego stypendium, co jest już pierwszą istotną różnicą. Tak jak już Pan Profesor wspomniał, stary tryb miał pewne zróżnicowane stypendia, które dostawał pewien odsetek danych doktorantów, natomiast my faktycznie mamy taką możliwość, żeby nie martwić się już o tej strony zarobkowej, o takiej kwestii i móc skupić się na wykonywaniu tak naprawdę swoich prac badawczych, które robimy w ramach swojej rozprawy doktorskiej. Też ważnym aspektem, myślę, jest to, że studia doktoranckie w głównej mierze odbywały się na wydziałach. Doktoranci byli uczeni specjalistycznych przedmiotów, czyli w zakresie swoich własnych dyscyplin, natomiast szkoła doktorska jest, myślę, bardziej interdyscyplinarna i tak naprawdę my, kształcąc się w różnych dyscyplinach, mamy wspólnie zajęcia. Te zajęcia są ogólnokształcące, można by rzec, rozwijają umiejętności miękkie, więc tak naprawdę są takie umiejętności transferowalne, które zdobywamy, więc też mamy taką szansę na nawiązywanie też jakiejś współpracy, tak? Ponieważ rozmawiamy ze sobą, możemy się dowiedzieć, czym zajmuje się dany promotor naszego kolegi, koleżanki i tak naprawdę, jeżeli znajdziemy to powiązanie, to myślę, że jest dużo łatwiej o jakąś współpracę właśnie między dyscyplinami, czy też nawet międzydziedzinową. Myślę, że może jeszcze Michał doda coś od siebie. Pan Michał jest ciekawym przypadkiem, bo doświadczył i starego trybu, i nowego trybu kształcenia.
Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że ja akurat byłem przez wiele lat doktorantem starego trybu, potem po pewnej przerwie rozpocząłem znowu kształcenie już właśnie w szkole doktorskiej. No na pewno rzeczywiście to już tutaj było powielokroć wspominane, no ta różnica to przede wszystkim ta kwestia tego stypendium i to jest rzeczywiście rzecz niezwykle ważna, dlatego że ja nie pamiętam, żeby na starym trybie były osoby, to akurat było nie w Szczecinie, tylko w Warszawie, żeby można było sobie pozwolić, nawet mając stypendium, utrzymać się wtedy i dzisiaj najdroższym polskim mieście. Więc to na pewno jest rzecz ważna. Te stypendium, tak jak pan profesor Walkowiak powiedział, ono może nie jest wysokie, ale wydaje mi się, że po tych waloryzacjach, po tych podwyżkach, no ono już gdzieś tam daje jakąś możliwość przynajmniej jakiegoś takiego startu. Natomiast to, co dla mnie na pewno jest i było dużą różnicą, to jest to, że akurat Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego jest kompletnie interdyscyplinarna i ja, będąc wcześniej związany z Wydziałem Polonistyki, w zasadzie byłem ograniczony wyłącznie do środowiska filologicznego. A tutaj mam możliwość nie tylko być w tej swojej bańce, jeżeli bym chciał, historycznej, bo akurat w tym kierunku się kształcę, ale mam możliwość też realizacji czy to planów jakichś naukowych, czy projektów naukowych, czy jakichś ścieżek naukowych, czy nawet zwykłej współpracy takiej bardziej towarzyskiej, właśnie z osobami z filologii, ale także z fizykami, chemikami, czy przedstawicielami nauk, chociażby o zdrowiu czy kulturze fizycznej. I wydaje mi się, że to daje nam rzeczywiście taki bardzo ważny element, który nas łączy. Przedmioty rzeczywiście czasem są bardziej potrzebne, czasem bardziej nam się przydają jednej specjalizacji, czasem bardziej innej, ale myślę, że ten całokształt, który tworzy szkoła doktorska, nieważne czy ona jest tak interdyscyplinarna w pełni jak w Szczecinie, czy na przykład tak jak w Łodzi, że są one podzielone, bo przecież myślę, że Kasia się ze mną zgodzi, że obok chemików są pewnie i fizycy, którzy pewnie ten zakres naukowy jest jednak trochę inny, ale fakt, że pozostajemy gdzieś tam razem i jest tam na pewno lepsza możliwość wymiany myśli, także to jest na pewno bardzo ważne, ale nawiążę jeszcze już na sam koniec, że wydaje mi się, że ta redukcja liczby doktorantów, która jest, ja ją oceniam pozytywnie. Ja podam tylko konkretny przykład. Na Wydziale Polonistyki swego czasu było 80 doktorantów na jednym roku, więc jakby obrony to były niecałe 20%, no i realnie nawet z tych osób, które się obroniły, niewiele osób mogło liczyć na pracę na uczelni. Wydaje mi się, że w tej chwili jest to zdecydowanie lepiej, bo tak mi się wydaje, że jednak zdecydowana większość doktorantów idzie z tą myślą jednak pozostania na uczelni albo przynajmniej w nauce. Ale tutaj jeszcze chciałem tylko uzupełnić. Od 1 października przecież tego roku, poprzedniego roku, ale tego roku akademickiego, no jest to umożliwienie właśnie dla doktorantów, żeby nie ograniczać przede wszystkim im szansy, możliwości zatrudnienia przecież na uczelni, czyli nie czekamy tych magicznych 2 lat przysłowiowych do oceny śródokresowej, żeby później móc być zatrudniony jako asystent, tylko można de facto od 1 roku, więc rzeczywiście ta szkoła ma przygotować i to, co tutaj nasi drodzy doktoranci mówili, czy nawet jeśli będziemy mówili o dziedzinowej, czy nawet jeśli o interdziedzinowej, to wydaje się, że na studiach doktoranckich, ale tu może bardziej mnie pan profesor Walkowiak poprawi, raczej to było takie kształcenie specjalistyczne i w jednej dyscyplinie. A tu nawet jeśli jest w dziedzinie, to mamy wiele dyscyplin i ta wymiana myśli jest bardzo istotna, bo my od ilu lat, szanowni państwo, mówimy o interdyscyplinarności. Wydaje mi się, że co najmniej od 10 czy od 15, ale właśnie te szkoły doktorskie pokazują, że tu coś się zaczyna w tej interdyscyplinarności dziać i ja widzę często po zajęciach czy po rozmowie z doktorantami, że na początku to są doktoranci sceptyczni do tej interdyscyplinarności, no bo są sfokusowani na swojej dyscyplinie czy na swojej subdyscyplinie, ale im dłużej są w tym środowisku, może nie tyle nawet co zajęcia, ale jak przybywają ze sobą, to co pan tutaj Michał powiedział, fizyk z matematykiem, z teologiem, z prawnikiem, to powiem państwu, że niejeden artykuł też powstaje i zostaje opublikowany. Dziękuję. To ja trochę wywołany byłem, czyli ja w studiach doktoranckich na moim wydziale, gdzie zostałem tym kierownikiem, mieliśmy 4 dyscypliny już na jednym wydziale, bo to był bardzo duży wydział, czyli to była informatyka, automatyka, robotyka, telekomunikacja, elektronika.
Czy już mieliśmy wewnętrznie, ale też jestem dumny z mojej uczelni, bo tak naprawdę od początku studiów doktoranckich nasz program kształcenia był tak skonstruowany, że była pula, jak dobrze pamiętam, 150 godzin przedmiotów wybieralnych i mogliśmy się zapisywać, znaczy doktoranci się mogli zapisywać na kursy z innych wydziałów. Czyli już wtedy mieliśmy co do kształcenia taką interdyscyplinarność, którą jakby mieliśmy też dobre praktyki, żeby w szkole doktorskiej to wykorzystać, ale zdecydowanie szkoły doktorskie są szersze i tych dyscyplin jest więcej. Ja to też, dla mnie to jest wartość dodana. Z tego mogą powstać fajne badania interdyscyplinarne, ale także no, ci ludzie gdzieś tam przeplatając się na zajęciach czy przy innych okazjach, no, to ma olbrzymią wartość dodaną. Dziękuję. Tu na końcu jeszcze, przepraszam, bo cały czas jestem zainspirowany. Na końcu króciutko. To przecież w studiach doktoranckich, przynajmniej u nas na Uniwersytecie Szczecińskim, były seminaria, ale dla kilku naraz doktorantów, a w większości szkół doktorskich to są seminaria dedykowane dla jednego doktoranta, co oczywiście buduje tą silną więź między promotorem a doktorantem i on nie czuje się, tak mam nadzieję, jak tylko w zespole, tylko czuje się, że rzeczywiście te godziny są przeznaczone dla niego. Dziękuję. Dziękuję. To jeszcze tak troszkę dla zamknięcia tego wątku. Ja przypomnę, że zgodnie z ustawą szkoła doktorska jest taką zorganizowaną formą kształcenia co najmniej 2 dyscyplin. A cały czas w naszej dyskusji jakby mamy obraz znacznie większej liczby dyscyplin, co też jest pewnym obrazem rozwiązań stosowanych w praktyce. My mamy 4 szkoły doktorskie na Uniwersytecie Łódzkim, to w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych mamy 8 dyscyplin, więc ta różnorodność w dalszym ciągu jest zachowana. Jeszcze powiem o takiej inicjatywie oddolnej u nas, ponieważ jak zaczynaliśmy kształcenie w szkole doktorskiej, to wiecie, trochę były przełożone programy jakby ze starych studiów doktoranckich. Jakby każda z dyscyplin miała poczucie, że musi być zagospodarowany jakiś kawałek tortu na rzecz kształcenia w tej określonej dyscyplinie. I po 2 latach dosyć drastycznie zmienialiśmy program kształcenia na bardzo elastyczny, tak żeby właśnie z inicjatywy doktorantów, bo oni sami zwracali nam na to uwagę, że dla nich to jest ważne, że mają możliwość porozmawiania właśnie w takich interdyscyplinarnych zespołach. Więc mamy jedną bardzo silną cechę, która wyróżnia szkoły doktorskie, czyli interdyscyplinarność, elastyczność kształcenia. To jeszcze Państwa podpytam, czy w takim razie, bo cały czas mamy gdzieś to przedostatnie miejsce w Europie z tyłu głowy, czy łatwo się do szkoły doktorskiej dostać, bo też powiedzieliśmy sobie w międzyczasie, że liczba doktorantów trochę obcięta została, jak pojawiły się szkoły doktorskie. Czy te wymagania i nastawienie na jakość są takie, że rzeczywiście dostanie się do szkoły doktorskiej to jest Mount Everest? Co byście powiedzieli tym, którzy jeszcze w szkołach doktorskich nie są? Wydaje mi się, jeżeli mogę zacząć, ja w sumie króciutko, akurat Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego stawia owszem wysokie wymagania, ale myślę, że to nie jest tak, że trzeba być już praktycznie naukowcem, żeby się dostać. Ja miałem już jakąś tam przeszłość, nazwijmy to naukową, ale zostały przyjęte też osoby, które są zupełnie na początku ścieżki naukowej. Mi się wydaje, że te szkoły doktorskie spowodowały tak naprawdę to, że spotykają się tam ludzie i dostają się tam ludzie, którzy naprawdę przede wszystkim wiedzą, czego chcą, mają już naprawdę silne i dobre podstawy i mają też za sobą jakiś bagaż też doświadczeń, jeżeli chodzi o tę pracę naukową, więc wydaje mi się, że to jest bardzo pozytywne, szczególnie w kontekście tego, co było kiedyś. Widać to teraz chociażby po osobach kończących 3. stopień, że ta różnica często jest widoczna. Tak, ja jeszcze dodam może od siebie, jeśli mogę, że myślę, oczywiście to nie jest Mount Everest, żeby dostać się do szkoły doktorskiej, natomiast są te wymagania rekrutacyjne i myślę, że to może poniekąd przerażać niektóre osoby, natomiast myślę, że ten proces tak naprawdę powinien się już zaczynać na studiach. Jeżeli ktoś ma już myśl o tym, że chciałby rozwijać swoją karierę naukową, to myślę, że tutaj kluczowe jest też znalezienie tego przyszłego potencjalnego promotora tej rozprawy i myślę, że w takim przypadku już bezproblemowo nasz mentor poprowadzi daną osobę, ponieważ jeżeli mamy w zasadach rekrutacji na przykład obowiązek posiadania jakiejś publikacji, bądź jest to też osiągnięcie wysoko punktowane,
to też wydanie takiej publikacji wiąże się z procesem redakcyjnym i okres oczekiwania, tak, na tą publikację też może się wydłużać, więc dlatego uważam, że to już ostatni rok studiów powinien być takim staraniem się już, zapoznawaniem z tym światem młodego naukowca przyszłego i też oczywiście byłby to taki moment na zdecydowanie, jeżeli już częściowo w tym takim życiu się znajdziemy, to myślę, że dużo łatwiej też będzie nam później przejść przez ten proces rekrutacji i nie będzie to już aż tak straszne, w szczególności jeżeli jeszcze kontynuujemy jakiś temat, który jest prowadzony w danej katedrze czy na danym wydziale, to tak naprawdę mamy już dość mocną podstawę i wiedzę do tego, aby przystąpić bez może jakichś większych obaw, na pewno z jakimś delikatnym stresem, ale myślę, że do tej rozmowy rekrutacyjnej i z takim przygotowaniem myślę, że dostanie się do szkoły doktorskiej nie jest najmniejszym problemem i nie powinno też być jakimś stresującym etapem w życiu aż tak bardzo. Ale tutaj jeszcze nawiązując do wypowiedzi naszych doktorantów, to chciałbym zauważyć jedną kwestię. Wydaje się, że nie tylko w naszej szkole, tutaj mówię w naszej, bo mając na uwadze tutaj, że jest też ze mną przedstawiciel szkoły doktorskiej, pan Michał Rosenberg, ale w innych to jest kluczową rolę odgrywa na początku praca z przyszłym promotorem, czyli przygotowanie tego dobrego projektu badawczego, tego, który stanowi poniekąd jakąś podstawę do ubiegania się. Więc jeśli rzeczywiście wcześniej kandydat z tym promotorem przyszłym na etapie rekrutacji to jest opiekun, ale zacznie pracować, zacznie zgłębiać tajniki swojej przyszłej pracy, to łatwiej będzie zdecydowanie mu przejść. I ja to widzę po rekrutacjach, bo tak od początku rekrutacji uczestniczę, czyli od 2019 roku, od momentu powstania szkoły, więc ta pierwsza rekrutacja czasem osoby, przepraszam, tak kolokwialnie powiem, to pisały na kolanie ten projekt, na chwilę przed. No bo to coś tam napiszę, coś tam powiem. No i nie zawsze okazywało się to sukcesem, a im jest więcej, bo już teraz 5. rekrutacja, tym widzę rzeczywiście tą dojrzałość przygotowania tych osób i przychodzą osoby te, które rzeczywiście chcą. I na końcu powiem, obawiano się w roku 2019, bo takie głosy do nas czy do mnie docierały, że to będą osoby młode, doktoranci przyjdą wyłącznie dla stypendium. To wyłącznie i później po tych stypendiach wezmą te stypendium, które należy im się z ustawy i nic z tego nie będzie. No okazuje się właśnie, że nie, że po tych pierwszych statystykach ukończenia przychodzą pasjonaci i nie przychodzą tam osoby dla pieniędzy, ale dlatego, żeby rozwijać swoją pasję naukową. To ja jeszcze dodam też doświadczenia naszej szkoły doktorskiej i ewolucja zasad rekrutacji. Czyli przez pierwsze 2 rekrutacje mieliśmy tak to sformułowane, że mógł się rekrutować kandydat bez wskazania promotora. To się nie sprawdziło z wielu różnych względów i potem wprowadziliśmy coś, co pewnie też już u Państwa w szkołach doktorskich, czyli musi być ten kandydat na promotora, musi być taki projekt jakby ustalony, wstępny pomysł na doktorat. To spowodowało mniejszą liczbę kandydatów, co jest pewnie dosyć naturalne, ale kandydatów lepszej jakości. I co do tego, czy u nas jest łatwo dostać, no w ogóle jakby nauki techniczne, szczególnie informatyka ma trudną rywalizację z rynkiem pracy, przy czym w mojej dyscyplinie nie narzekamy. Czyli mieliśmy w poprzedniej rekrutacji 2 osoby na miejsce i te zasady rekrutacji, a także olbrzymi wysiłek komisji rekrutacyjnych moim zdaniem działają, tak? Czyli mamy 100 punktów maksymalnie, próg jest 50 punktów i ten próg jest takim dobrym punktem odcięcia. Czyli w tym momencie nie jest tak, że chcemy wszystkich kandydatów przyjąć, chcemy przyjąć tych kandydatów, którzy rokują. Ta rola promotora, który u nas musi wcześniej się z doktorantem spotkać, uzgodnić ten projekt doktorski, no to też jest taki pierwszy filtr. Prawdopodobnie jest sporo kandydatów, na przykład, którzy nie znajdują w ogóle promotora, bo promotor czy promotorzy, do których oni gdzieś tam się odzywają, no oceniają, że być może tutaj nie ma takiego potencjału, żeby na ten doktorat iść, bo to jest, powiedzmy sobie szczerze, nie jest to zbyt łatwa ścieżka kariery i trzeba ileś elementów gdzieś tam sprawdzić na tym poziomie. Wiele cech charakteru, ale także takich umiejętności merytorycznych. Jak tutaj rozmawiamy, też mamy te spotkania naszych szkół doktorskich co miesiąc, to też co jakiś czas rozmawiamy o zasadach rekrutacji. One ewoluują. Tak naprawdę okazuje się, że dosyć podobne rzeczy oceniamy. Na ile pamiętam, praktycznie wszyscy mają taki próg minimalnej liczby punktów, która jest akceptowalna. I to też oznacza, że nawet jak jest tych kandydatów więcej, no to przyjmujemy tylko tych, którzy naszym zdaniem dobrze rokują. I tutaj jeszcze dzisiaj nie padło słowo ewaluacja, tak? Czyli to jest jedna z ważnych zmian w szkołach doktorskich. One będą ewaluowane. System studiów doktoranckich nie był ewaluowany.
Jednym z kryteriów Chwilkę do ewaluacji przejdziemy, to ja troszkę, Dobra, dobrze, to to jest nie będę palił tematu. jest taki punkt. Okej, dziękuję. Dziękuję. W ramach tych naszych spotkań, o których tutaj rozmawiamy, czyli też Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Doktorskich, my zrobiliśmy badania, jakie elementy są oceniane w procesie rekrutacji, czyli na zakończenie tego wątku, troszkę jako na podsumowanie, tylko je wymienię. Właściwie większość tutaj respondentów odpowiedziała, że liczy się dorobek naukowy, czyli to, o czym Państwo mówiliście, publikacje, aktywność konferencyjna. Nie zaczynamy w kwietniu myśleć o rekrutacji w czerwcu, bo to nie wypali. Rozmowa kwalifikacyjna, ten bardzo stresujący element, ale też właśnie pokazujący, na ile doktorant nawet umie przedstawić to, o czym się chce zająć i na ile potrafi argumentować. Opis propozycji projektu doktorskiego, koncepcja. Oceny stoku studiów też są brane pod uwagę, to też warto pamiętać. Egzamin z wiedzy. Niektóre szkoły doktorskie prowadzą egzamin wiedzowy, czyli weryfikują to, co kandydaci mają w głowie na podstawie studiów. No i jeszcze znajomość języka obcego też jest w części szkół takim elementem, który jest brany w procesie rekrutacji. W naszej szkole akurat egzamin z języka angielskiego nie daje punktów w procesie rekrutacji, ale jest warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym, żeby do szkoły być przyjętym, więc też warto dla tych, którzy myślą dopiero o kształceniu w szkole doktorskiej, warto dopilnować tego zrobienia certyfikatu, czy po prostu uczenia się języka obcego, często angielskiego, bo to jest język konferencyjny. No dobrze, to idziemy dalej. Wiemy, jak się do szkoły doktorskiej, czy łatwo, czy nie dostać. Chyba konkluzja z tej części jest taka, że nie jest to Mount Everest, ale odpowiednio wcześniej trzeba się do tego przygotować i tym procesem jakoś pokierować. To chciałam zapytać zarówno panów dyrektorów, dziekana szkół doktorskich, jak z waszej perspektywy, ale doktorantów również, jak z waszej perspektywy wygląda motywacja do bycia doktorantem? Co powoduje, że doktoranci idą do szkoły doktorskiej i podejmują 4, 5, no ogół 4, liczymy na to, że 4 lata intensywnej pracy nad projektem, jaki jest doktorat. Jakie motywacje przyświecają doktorantom? Chyba od doktorantów zaczniemy tym razem. Pani Katarzyna, może być z własnego przykładu. Myślę, że w moim przypadku to na pewno była pasja, ponieważ ja już na studiach wiedziałam, jeszcze wtedy nie wiedziałam, że powstaną szkoły doktorskie tak naprawdę, ale zamierzałam iść na studia doktoranckie i dalej się rozwijać w tym zakresie, tak, w dyscyplinie nauk chemicznych tak naprawdę, więc myślę, że przede wszystkim pierwszym podstawowym punktem to powinny być nasze ambicje i właśnie nasza pasja, zgodnie z bodajże przysłowiem, tak, które mówi, że rób to, co kochasz, a nie przepracujesz w życiu ani jednego dnia. Więc myślę, że to było tutaj głównym czynnikiem, który mnie do tego motywował, tak naprawdę, żeby tutaj uczestniczyć, żeby zgłosić się do tej szkoły doktorskiej i spróbować swoich sił. A zresztą zawsze też gdzieś miałam jakieś takie pomysły, tak, takie wizje zmieniania świata, więc to było takie kluczowe, że tak sobie zawsze wyobrażałam taką dalszą swoją przyszłość, że na doktoracie faktycznie wprowadzać te innowacyjne rzeczy, tak, i że to będzie to coś, ten moment taki, w którym ja mogę tego dokonać, tego tak naprawdę, o czym zawsze marzyłam, tak, więc myślę, że chyba w moim przypadku to była pasja do chemii i do nauk tak naprawdę też z zakresu biochemii i medycyny, ponieważ ja mam takie badania troszeczkę interdyscyplinarne, tak, więc tutaj połączenie tych wszystkich zainteresowań sprawiło, że chciałam kontynuować swoją karierę naukową. No tak z przymrużeniem oka można powiedzieć, że była chemia, tak? Do tego. Do akademii. To rzeczywiście chyba musi być chemia, niezależnie od tego, czy są to nauki ścisłe. W moim przypadku było to podobnie, chociaż u mnie taka czysta miłość i do historii, i do slawistyki, do zgłębiania tego była na tyle silna, że wydawało mi się, że kontynuacja na doktoracie jest tą najlepszą możliwością, jak mogę to rozwijać. To znaczy stanąłem trochę przed takim
w jakimś sensie faktem, zresztą nawet dokładnie to pamiętam, bo to było na stacji kolejowej w Warszawie, że w zasadzie nie ma innej możliwości przy moich humanistycznych, filologiczno-historycznych zainteresowaniach kontynuacji, że najlepszy, może pewnie byłyby jakieś inne, ale na pewno takim najpełniejszym rozwinięciem tego byłaby uczelnia i to był mój główny cel, żeby móc dalej rozwijać się naukowo. Natomiast wydaje mi się, że patrząc na doktorantów też innych dyscyplin, to na pewno są bardzo indywidualne cele czy powody, dla których rozpoczynają studia, od takich czysto praktycznych ze względu na konieczność podniesienia swoich kwalifikacji, po czysto takie, można powiedzieć, egoistyczne, czyli zaspokojenie jakichś tam własnych potrzeb, tak jak trochę w moim przypadku. Także myślę, że bardzo indywidualne to jest. Dziękuję panowie profesorowie z waszych doświadczeń. Jakie są? Ja wróciłem pamięcią 27 lat temu. Kończyłem 5. rok studiów i to pewnie podobna była motywacja, jak tutaj Państwo powiedzieliście, czyli no już zdiagnozowałem, że lubię tego typu rzeczy jak praca naukowca i też praca dydaktyczna i teraz po tych 27 latach cały czas mam to poczucie, że to była idealnie wybrana ścieżka kariery, dobrana do moich umiejętności, charakteru i cały czas się tutaj spełniam i jestem zadowolony z tego. A na przykład jak rekrutuję doktorantów, kandydatów doktorantów, to też próbuję wybadać tą motywację, bo bez mocnej motywacji to jest mała szansa, że to zadziała. I tak jak też na początku powiedziałem o tych statystykach, czyli no pewnie ta najbardziej domyślna ścieżka kariery to jest uczelnia. Na uczelni technicznej to jest troszkę inaczej, czyli u nas ten sektor R&D badawczo-rozwojowy się rozwija. Sam mam doktoranta wdrożeniowego i też patrząc na historię tych moich 10 już wyprowadzonych doktorantów, no to część z nich pracuje właśnie w firmach, część na uczelni za granicą. I tutaj mi się wydaje, że warto, szczególnie w przypadku Politechnik, podkreślać także taką ścieżkę kariery i uderzając w takie ostatnio popularne tony, czyli OpenAI, ChatGPT, bardzo dużo osób, które tam pracuje, to są osoby z doktoratem. Czyli na tym naprawdę najwyższym poziomie sztucznej inteligencji potrzebne są bardzo wysokie kompetencje i też część osób o czymś takim myśli i cały czas trzymam kciuki za to, żeby w Polsce ten sektor coraz bardziej się rozwijał. Mamy dużo doktorantów wdrożeniowych, to nie tylko są duże firmy, ale także takie startupy wrocławskie, czyli to też jest taka pozytywna historia, czyli idą na doktorat, żeby wejść na wyższy poziom, osiągnąć większe kompetencje, które przydadzą im się w karierze zawodowej. Ja bym jeszcze jedną taką perspektywę dała, może nawet dwie. Pierwsze to my mamy taki punkt motywacja i ten punkt jest oceniany. To jest można 5% dostać ze 100, bo u nas trzeba mieć 76 punktów na 100, żeby być rozpatrywanym jako kandydat na doktoranta. I teraz... Jak niby badacie tą motywację? Bo to ciekawa jest kwestia. Wszystkich chyba nas tu zainteresowało. To jest oczywiście jakość prezentacji, przede wszystkim jakość odpowiedzi, bo inaczej nie możemy zbadać, skwantyfikować, czyli jakościowo badamy. I zazwyczaj padają dwa pytania. Dlaczego ta szkoła, dlaczego chce Pani na uniwersytecie się kształcić, dlaczego chociażby ten temat, więc są przeróżne odpowiedzi, ale też, ponieważ chcę powiedzieć o jednej też perspektywie, ja patrzę doktorantów z zagranicy, którzy do nas przyjeżdżają i oni chcą się kształcić w Europie, dlatego że dla nich taką głównym motywatorem to jest, żeby tutaj móc zdobyć stopień doktora i wrócić do krajów, bo większość z nich chce wracać do krajów, chce być dobrymi ambasadorami, bo tak jest, że u nas, szanowni państwo, największą nacją zagranicznych doktorantów to są z Indonezji. To jest najwięcej pod względem... U nas też. Tak, z Indonezji, więc Indonezyjczycy tutaj, ktoś by może pomyślał, że bardziej z Europy, ale nie, z Indonezji. Później są Chiny i Indie, ale do czego zmierzam, że oni mogą zrobić tam doktorat, u siebie oczywiście w kraju, niemniej jednak zrobienie doktoratu w Europie daje im oczywiście ten większy prestiż. To, co mówił pan profesor Walkowiak, też doktoranci dalej są w praktyce, no ale widzą, że jest taki trend, w szczególności tutaj patrzę w biznesie, żeby zrobić ten doktorat. Prawnicy chociażby mówią, że zrobią doktorat i jeśli mają 3 lata udowodnionej praktyki,
no to wtedy bez aplikacji mogą zostać tak naprawdę tym radcą prawnym. Oczywiście no muszą mieć te doświadczenie. Niektórzy chcą zrobić doktorat, no bo łatwiej się dostać do Rady Nadzorczej, ale większość tak naprawdę osób chce rozwijać swoje zamiłowania i to jest dla nich, wydaje się, ta główna motywacja do tego, żeby też niektórzy mówią wprost. Ja od zawsze marzyłem w pracy na uczelni i tak było również w moim przypadku. Kiedy przyszedłem na uczelnię, wiedziałem, że chcę zostać. Ja kończyłem 4,5-letnie studia, więc te pół roku, zanim jeszcze ogłoszono konkurs, czy nawet rok, bo trochę zacząłem wcześniej pracę, pracowałem zupełnie w innej branży i później nawet pytali mnie znajomi i rodzina, czy ja wiem, co robię, decydując się na przejście na asystenturę, bo przepaść finansowa była ogromna, ale właśnie no, i też takich pasjonatów u nas w szkole spotykam, że rzeczywiście mówią, ja od zawsze chciałem być naukowcem, chcę pracować na uczelni i to wydaje mi się jest u naszych doktorantów tym największym wyróżnikiem i ich jest największa ilość, którzy tak mówią i tak są, to dobrze, no bo szkoły mają być taką trampoliną właśnie przygotowującą młodych badaczy do tego, żeby być już dojrzałym, nadal młodym, ale dojrzałym naukowcem. Trochę podsumowując to, co Państwo powiedzieliście, z jednej strony dominujący trend to jest trend jednak powiązania swoich losów z akademią. Ja dzisiaj trochę statystyk mam ciągle unijnych. Patrzę na profesora Walkowiaka, który mówi, że ma zamiłowanie do statystyk. Wygląda na to, że podążam tą samą drogą. 66% doktorantów unijnych deklaruje, że podjęło kształcenie doktoranckie po to, żeby zostać w akademii, na uczelni, a jedynie 15% tak naprawdę realizuje ten plan, bo nie ma tylu miejsc, tak? Nie ma takiej przestrzeni w akademii. Natomiast pojawiły się też takie bardziej pragmatyczne podejście w tych Państwa wypowiedziach, to znaczy właśnie nasi prawnicy, egzaminy radcowskie, możliwość bycia członkiem Rady Nadzorczej, to są takie rozwiązania, które też czasami ludzi skłaniają do tego, żeby rozpocząć kształcenie na poziomie doktorskim. No ale jeszcze, słuchajcie, nie rozmawialiśmy o pieniądzach, bo z jednej strony, chyba wszyscy wiemy, że akademia to nie jest miejsce, w którym doktorant zarabia bardzo duże pieniądze, a z drugiej strony polskie badania rynku pokazują, że na rynku pracy poza akademią osoby ze stopniem doktora mają wyższe wynagrodzenie niż osoby, które tego stopnia nie mają. Jakie są Państwa doświadczenia, jeśli chodzi o ten element? Czy chcielibyście ewentualnie jakoś skomentować? To ja może zacznę też z perspektywy pracy, czyli oczywiście na całym świecie jest tak, że praca w przemyśle tak zwanym, jak to się mówi, na naukach technicznych jest pewnie lepiej wynagradzana, przy czym ta też inaczej ścieżka kariery wygląda, czyli nawet na rynku IT załóżmy osoby w pewnym wieku, już ich atrakcyjność na rynku pracy spada. Na uczelni jest ta zaleta, że my cały czas się rozwijamy, robimy na czym się znamy, to co lubimy i ta ścieżka kariery, czy nasze zaangażowanie jest o wiele dłuższe i trwalsze. Ja tutaj przywołam też ostatnio takie popularne pojęcie job crafting, które nie wiem, czy znacie. Tak, możemy sobie konstruować pracę swoją, nasze zaangażowania w tym, co lubimy. I teraz praca na uczelni jest tutaj idealnym przykładem. Pracy naukowca, sami wybieramy tematy badawcze. Oczywiście to jest też trudne i niebezpieczne. Wybierzemy coś źle, publikacje nie są akceptowane, dostajemy projektów. Tak samo na poziomie dydaktycznym, już od któregoś momentu mamy szansę proponować swoje wykłady. Nawet jak mamy wykład istniejący, to my decydujemy, jak my to przedstawimy, jakich form użyjemy. W końcu jeszcze jest ścieżka kariery administracyjnej, której jesteśmy tutaj w trójkę przykładem i myślę, że nas to też daje nam mnóstwo satysfakcji. Tak? Czyli te zarobki są pewnie trudnym elementem. Co do doktorantów, te stypendia są wyższe. Ja to kiedyś porównałem też a propos liczby, czyli w 2018 roku popatrzyłem na stypendia Politechnice Wrocławskiej i teraz jest to wzrost o 100%. Oczywiście te stypendia obecnie cały czas są za niskie, to też ten rynek pracy mocno poszedł do przodu, bo bezrobocie jest niewielkie. Jednym z powodów jest demografia, o której mówiliśmy. Też pensja minimalna, to już takie decyzje gdzieś tam polityczno-administracyjne, ale no wydaje mi się, że to nie jest taka sytuacja, że tutaj jest to bardzo słabo, bo też w akademii dużo zależy od naszej aktywności. Jest szansa po prostu gdzieś tam te jakieś inne środki uzyskiwać i osoby aktywne naprawdę pewnie nie mają co narzekać. To jest jakby perspektywa osoby już doświadczonej na stanowisku profesora. Chętnie posłucham też właśnie, jak doktoranci na to patrzą. Dziękuję.
Tak, ja też z chęcią, ja się wypowiem, ale z chęcią posłucham na doktorantów, bo to przecież no, Państwo jesteście beneficjentami podwójnymi, z jednej strony intelektualnymi, ale z drugiej strony no, tymi finansowymi, tak? Ja może Znaczy, jeszcze tutaj, zanim Państwa dopuszczę do głosu, to jedna oczywiście statystyka pewna, która tutaj wypłynęła też w naszych rozmowach z kolegami. Szacunki dotyczące kosztów kształcenia doktorantów, dotyczące wypłaty stypendium. Na 4 lata kształcenia to jest około, doktorant otrzymuje między 150 a 190 tysięcy złotych. To jest sama inwestycja związana ze stypendiami i ubezpieczeniami. 150-190 tysięcy. Do tego dochodzą koszty zajęć dydaktycznych, do tego dochodzą koszty różnych materiałów badawczych, laboratoriów, które w naukach eksperymentalnych są i do tego jeszcze dochodzi dofinansowanie nauki w postaci wizyt studyjnych, konferencji, publikacji i tak dalej. Mówimy o olbrzymiej inwestycji, no i za chwileczkę teraz zaczniemy się zastanawiać, czy te stypendia w takim razie i zaangażowanie i te czasami idealne podejście, że jestem po to, żeby się rozwijać, pozwalają na zwrot z tej inwestycji. Zwrotem z inwestycji powinno być po 4 latach przygotowanie rozprawy. Doktoranci, jak to jest z tymi pieniędzmi? Motywują, nie motywują? Czy one powodują, że faktycznie po 4 latach no, 40% doktorantów, trochę z uwagi na pandemię chyba, jedynie 40% złożyło te rozprawy? to znaczy, to może pozwolę sobie zacząć. Myślę, że na pewno te nakłady na kształcenie są olbrzymie, bo rzeczywiście my patrzymy jako indywidualne jednostki z naszej perspektywy i nam zawsze zapewne będzie się wydawało, że mogłyby być większe. Szczególnie, że jak przychodzi kolejna podwyżka, to zawsze jest taka tendencja, no a mogłaby być wyższa. Natomiast my akurat w Uniwersytecie Szczecińskim mamy też granty dla doktorantów, które są takim dodatkowym wsparciem właśnie na badania. To, o czym pani profesor wspomniała, wyjazdy i tak dalej. Z perspektywy nauk humanistycznych akurat, bo od tego zaczęliśmy, tytuł doktora, na pewno daje pewną możliwość też i pracy poza samą akademią, natomiast wydaje mi się, że tutaj raczej zdecydowana większość, tak sobie pozwolę powiedzieć, myśli raczej o pracy na uczelni ze względu na to, że te inne możliwości, na przykład po historii, no jest możliwość pracy, no oczywiście w szkole, tutaj ten doktorat też się przydaje, bo on troszeczkę podwyższa tą możliwość pensji, ale jest też rozwój na przykład w archiwach państwowych, muzeach narodowych i tak dalej. Także tam na pewno ten doktorat jest ceniony, natomiast nie wiem, na ile on się przekłada na finanse, które by zachęcały do tego, żeby się jednak kształcić, bo te różnice nie są jakieś duże także w szkołach. Natomiast jeżeli chodzi o same stypendia, myślę, że tutaj na pewno motywacją może być to, że my o te stypendia nie musimy walczyć. To, co już tutaj było powiedziane, one są nam dane zgodnie z brzmieniem ustawy i to na pewno fakt, że my mamy przez 4 lata zabezpieczone jakąś tam podstawę egzystencjalną, daje nam możliwość, że samo myślenie o tym, że my w perspektywie 4 lat musimy to napisać, szczególnie dlatego, że po tych 4 latach już tego stypendium nie będzie, daje nam z jednej strony jakąś taką motywację, żeby jednak się w cudzysłowie spiąć i to napisać, a z drugiej strony no jest to jakieś takie zabezpieczenie, że nie muszę się martwić, nie muszę o nic jakoś specjalnie walczyć, nie muszę też dorabiać za bardzo, żeby jednak zabezpieczyć sobie tą moją egzystencję i to na pewno bardzo, bardzo motywuje. Co jest dalej, no to oczywiście są kwestie indywidualne, natomiast wydaje mi się, że ten pomysł z tymi stypendiami jest naprawdę motywujący i tutaj zgodzę się w pełni z panem profesorem Korpysą. Ja też słyszałem o tych obawach, że doktoranci będą szli tylko po to, żeby zdobyć stypendium. Też mam trochę wyższe mniemanie o doktorantach, także myślę, że no, obawy pewnie były jak zawsze, ale na szczęście się chyba nie sprawdziły. Wiem po moim środowisku, po samym sobie też. Ja jeszcze może dodam od siebie, jak już Michał skończył. Z perspektywy na pewno nauk ścisłych i przyrodniczych myślę, że wprowadzenie tego powszechnego stypendium daje naprawdę bardzo duże poczucie pewnej stabilizacji i tego, że możemy faktycznie całkowicie poświęcić się pracy laboratoryjnej, ponieważ ciężko byłoby nam pogodzić pracę mnie jako chemikowi czy z wykształcenia
z pracą w jakiejś firmie, w laboratorium, tak, i później jeszcze z wykonywaniem prac eksperymentatorskich nad swoją rozprawą doktorską, jeżeli oczywiście nie byłby to doktorat wdrożeniowy, tak. Więc myślę, że tutaj to jest na pewno bardzo ważna kwestia i bardzo prodoktorancka. Myślę, że warto też wspomnieć o tym, o czym mówił już pan profesor Walkowiak bodajże, tak, że mamy też odprowadzane te składki na ubezpieczenia społeczne, co też daje nam gwarancję tego, że w przyszłości jednak mamy pewne to zabezpieczenie rentowe i emerytalne. Mając na uwadze też wskaźnik tego, ile osób składa tą rozprawę doktorską, myślę, że warto też tutaj wspomnieć, że ten okres kształcenia w szkole doktorskiej wlicza nam się również do stażu pracy, ale pod warunkiem, jeżeli uzyskamy stopień doktora. I myślę, że to jest też ważna kwestia, z której nie każdy sobie zdaje sprawę, tak, idąc na ten doktorat, tak, czyli mając tutaj w cudzysłowie myśl takie osoby, które idą, pobiorą tylko to stypendium i zakończą kształcenie bez składania tej rozprawy, więc tutaj myślę, że trzeba też to podkreślać, tak, że ten staż pracy, od którego zależą nasze uprawnienia przyszłe pracownicze, również nawet jako nauczycieli akademickich, są kształtowane uzyskaniem stopnia doktora. Natomiast, ale tak jak wspomniałam, już te same składki oczywiście są bardzo prodoktoranckie, już porównując do studiów doktoranckich starego trybu, one nie były możliwe nawet fakultatywnie, więc to tutaj już ten czas tego doktoratu, który może nam się wliczyć do tego czasu pracy, myślę, że też jest takim czynnikiem motywującym, bo jednak nie mamy takiego poczucia, że te 4 lata gdzieś tam mogły przepaść, tak? I mamy tą taką lukę w porównaniu nawet do studentów, którzy wychodzą i od razu zaczynają podbijać rynek pracy, tak? A my dalej zostajemy gdzieś na akademii i mówiąc, uczymy się dalej. Więc myślę, że te stypendia naprawdę są tutaj potrzebne i był to bardzo dobry pomysł, na pewno sprawiający, że możemy wykonywać swoją pracę, my jako ścisłowcy, spokojnie w laboratorium, nie martwiąc się o to, że musimy szukać dodatkowych źródeł zarobkowania. Ja jeśli tylko mogę jeszcze dodać, bo tutaj wiele oczywiście ze wszystkim się zgadzam, ale jeszcze chciałbym dodać 2 aspekty. Pierwsze, że te wynagrodzenie, jeśli mówimy w aspekcie doktoranta, o stypendium, to jest powiązane tak naprawdę z tym, co się zmienia w szkolnictwie wyższym, z pensją profesora belwederskiego. A zatem to nie jest też tak, że ustanowione jest jedno stypendium, bo to stypendium zmieniło się rok temu, zmieni się tak naprawdę za chwilę teraz, więc doktoranci już są od samego momentu elementem, że tak powiem, szkolnictwa, wynagradzania w szkolnictwie wyższym. Kolejnym drugim elementem jest fakt, że również opłata za procedowanie całego procesu związanego z nadaniem stopnia naukowego doktora jest po stronie uczelni. No, na Uniwersytecie Szczecińskim wynosi to dzisiaj około 22 czy 24 tysięcy złotych, więc no, w trybie eksternistycznym taką kwotę doktoranci muszą zapłacić, tutaj nie. I rzeczywiście coraz bardziej, jeśli to mówimy wewnątrz, samym wewnątrz organizacji, ale z zewnątrz, to rzeczywiście zwiększenie kompetencji dzisiaj na rynku jest dobrze postrzegane, bo nawet jeśli mamy doktoraty wdrożeniowe, gdzie często prowadzą je kierownicy, dyrektorzy, prezesi, też i dużych firm, dużych korporacji, mówią, że mimo wszystko zrobienie, chociaż zarabiają znacznie więcej, być może czasem nawet niż rektor uczelni wyższej, to da im to pełną podstawę do tego, żeby, jeśli nie zostaną na uczelni, a raczej no, to są to doktoraty wdrożeniowe, więc raczej mała liczba osób z tych prowadzących na doktoraty zostanie, to da im to taką możliwość bycia na rynku, znacznie zwiększenia swojej konkurencyjności, wyróżniającą się jak gdyby jednostką, co oczywiście sprawi, że będą mieli wyższe wynagrodzenie. A więc z jednej strony również jeszcze o jednym, tutaj pan profesor Walkowiak, ale też nasi drodzy doktoranci mówili, możliwość uczestniczenia w projektach. I zdarza się tak, że doktorat uczestniczący w projekcie zarabia prawie że pensję profesora. I dobrze, bo to są właśnie pokazanie różnych tak naprawdę możliwości, tak żeby z tego jak najbardziej czerpać. I wiemy jeszcze jedno, że mamy minima, a to też od rektora zależy, jak wysokie będą te stypendia. Niemniej jednak rzeczywiście, patrząc na tendencje 2018 i 2023 na Uniwersytecie Szczecińskim,
to koszty związane z samymi stypendiami u nas wzrosły o 130%. I to są nie set tysięcy złotych, to są naprawdę milionowe koszty, a przypomnijmy, że to uczelnia bierze na siebie obowiązek wypłacania, bo w ministerstwie nie są naznaczone te pieniądze, no i według przynajmniej naszych wyliczeń to jest około 60% ta uczelnia gdzieś tam dostaje różnych pieniędzy na te działania, żeby wypłacać stypendia, ale resztę musi oczywiście finansować musi. No warto finansować, bo bez doktorantów tak naprawdę nie będzie przyszłości, więc absolutnie to jest też zadanie uczelni, ale to też zawsze od władz rektorskich bardzo dużo zależy i stąd też wielka jeszcze na końcu taka myśl, że to doktoranci razem, tylko my możemy im pomagać, ale to doktoranci winni wykazywać jak największą aktywność, żeby rzeczywiście rektora przekonać. Ja jestem dumny, że nasi doktoranci tak wykazują, bo nie mamy problemu nawet z tym, żeby teraz wprowadzać od tego roku motywacyjny program dla doktorantów za publikację. A więc im będą lepiej publikować, tym jeszcze dostaną dodatkowe pieniądze. Ale mamy te argumenty nie dlatego, że pójdę ja do rektora i poproszę, tylko pójdę ja z argumentami i pokażę to, co zrobili doktoranci, a rzeczywiście robią wiele. Więc te wynagrodzenie wydaje się teraz, mam nadzieję, każdy będzie zadowolony, kiedy za chwilę o te 30% zostanie podniesione. Tak trochę z naszej rozmowy rysuje się taki dosyć optymistyczny obraz doktorantów, kształcenia w szkole doktorskiej. To gdybyśmy spojrzeli z perspektywy tego 5. roku już kształcenia i organizowania szkół doktorskich, czy są takie obszary, które wymagają jednak pewnej zmiany, usprawnień, modyfikacji? Mało jest prawdopodobne, że jest to projekt, który od początku do końca spełnia wszelkie oczekiwania i wymagania. Panie profesorze? Okej, czyli tak naprawdę miałem w zeszłym tygodniu na Senacie Politechniki Wrocławskiej sprawozdanie z działalności szkoły doktorskiej. Miałem tylko 15 minut, mógłbym godziny mówić, ale między innymi też pokazałem slajd, jak zmieniał się nasz program kształcenia, czyli znowu już wrócę do ewaluacji, przepraszam Ilono, że palę temat, ale tam będziemy co chwilę sprawdzani, czy my badamy potrzeby, jakość i co z tym robimy, tak? Czyli w Politechnice Wrocławskiej bardzo staramy się to robić i obserwując różne głosy. Także bardzo ważnym głosem jest Rada Doktorantów, samorząd doktorancki. Nie tylko chodzi o to, że ustawowo oni muszą wyrazić opinię, ale w naszym przypadku naprawdę oni mieli duży głos i pomagali nam w tych zmianach. Tak? Czyli ten 5. rok, który zaczął, a obecny 1. rok to naprawdę jest bardzo dużo rzeczy zmienionych. Myśmy się uczyli, no to też jest taki trudny troszkę proces przekonywania różnych ludzi. Jak my mamy 13 dyscyplin, 13 wydziałów, teraz 14, no to trzeba było szukać takiego rozwiązania, które nie będzie nikogo mocno zmuszało do ustąpienia, tak? Więc naprawdę było dużo dyskusji. To też bardzo cenię sobie, w naszej Radzie Szkoły Doktorskiej mamy po jednej osobie z każdej dyscypliny, dzielimy się dobrymi praktykami. Często jest tak, że ktoś mówi, u nas tak robimy, innym się to też podoba, więc wdrażamy te pewne rzeczy, tak? Czyli na pewno, pewnie jakbyśmy też w innych szkołach porozmawiali, dużo rzeczy się zmieniło, bo uczyliśmy się tych pewnych elementów. Szkoły doktorskie były zupełnie nowym tworem. To też jest taka tutaj kwestia zarządcza, tak? Jak ta szkoła funkcjonuje, czy funkcjonowała w ramach uczelni, szukając swojego miejsca. My współpracujemy z wszystkimi wydziałami, radami dyscyplin naukowych, czy to się różnie nazywa, i różnymi innymi działami, co też jest cenne, bo w tym momencie możemy z najlepszych gdzieś tam praktyk korzystać. Czyli wydaje mi się, że w przypadku Politechniki Wrocławskiej dużo się zmieniło. Wydaje mi się, że też w Polsce, jak mamy spotkania szkół doktorskich, to też widzimy ewolucję tych różnych elementów. Dziękuję. Ja jeśli tylko mogę uzupełnić króciutko, to jest też tak, że jeśli porównamy studia doktoranckie, to te przedłużenie, przynajmniej na Uniwersytecie Szczecińskim, nie sprawiało jakichś takich dość dużych problemów. Z reguły zawsze każdy dostawał. W szkole doktorskiej tutaj rzeczywiście musi to dobrze być umotywowane, ze względu na to, że i z jednej strony oczywiście nasi doktoranci nie dostają stypendium, bo już nie mogą, ale również żadnych dodatkowych innych wynagrodzeń. Wiem, że być może w niektórych szkołach jest taki plan, aby płacić, bodajże u Ciebie, Krzysztofie, to jest taka opłata na 5. roku.
nie Czyli nie każdy... opłata, tylko takie opłata, przepraszam, środki wynagrodzenie. dla doktorantów. Tak, To jest... Opłata by się tutaj, słuchajcie, zmobilizowała tych, co się nie wyrobili w 4 lata. takie wynagrodzenie. Natomiast rzeczywiście to jest później, tak jak my mamy tych 7 doktorantów, to jest później, no my mimo wszystko spotykamy się z nimi co jakiś czas, monitorujemy, nie monitorujemy, ale monitorujemy, to już za chwilę trzeba będzie oddać ten doktorat, więc wydaje się, że taka troska przynajmniej jest większa. Niemniej jednak też sobie zdajemy sprawę, że tutaj trzeba powiedzieć, no cóż, że w każdej chwili taki doktorant może powiedzieć nam, że nie da rady i nawet jeśli mu wydłużymy maksymalnie o te 24 miesiące, to też to nic nie da. Natomiast wierzę, że przy dobrym programie kształcenia i przy dobrej atmosferze, no to nie będziemy mieli takich przypadków. Niemniej jednak ważne jest, żeby tych doktorantów na przedłużeniu nie pozostawiać samych sobą, żeby oni, tak jak u nas, mogą korzystać z grantów na doktorantów, będą mogli korzystać również z programu motywacyjnego, żeby nie czuli się wykluczeni i żeby można było im pomóc tak, żeby sfinalizować, no bo szkoda przede wszystkim tego czasu doktorantów, czasu promotora, no ale ja jako ekonomista też powiem, szkoda tych 100 000 złotych, które zostały zainwestowane w karierę to nie, bo karierę robi się na chwilę, ale w to, żeby tak naprawdę młoda osoba realizowała swoje zamierzenia badawcze. Dziękuję. Zobaczymy Państwa doktorantów, czy jeszcze chcielibyście coś dodać, ale ja troszkę bym poszła już w kolejny wątek. Przeszliśmy sobie od rekrutacji, motywacji, teraz pojawiły się przedłużenia, czyli trochę sfinalizowanie, a chciałabym się z Państwem razem zastanowić nad takim pytaniem, użyję może angielskich określeń, bo chyba one bardziej odzwierciedlają to, co chciałabym powiedzieć. Jakie jest miejsce doktoranta w szkole doktorskiej, czy na uniwersytecie, w akademii, generalnie w Politechnice? Czy to jest bardziej PhD student, czy to jest bardziej PhD candidate, czyli czy mamy poczucie, czy my budując szkoły doktorskie, a Państwo będąc doktorantami, macie poczucie raczej jako student, czy też kandydat na doktorata, do doktoratu kandydat na doktoranta? I jakie jest miejsce doktoranta w akademii? Pan Jan. To może, to ja chyba krótko powiem. Myślę, że ta struktura, jaka w tej chwili jest, moje osobiste odczucia są takie, że jakby w odniesieniu do szkoły doktorskiej, chociażby ze względu na to, że tam się odbywają zajęcia, na które chodzimy. Tutaj bardziej mogę się czuć jako ten PhD student, natomiast wydział, który jakby ma kreować tę ścieżkę bardziej naukową, powoduje, że tam się może bardziej czuję jako ten PhD candidate. Natomiast myślę, że to też zależy od samych wydziałów, ponieważ nie każdy, znaczy instytutów, bo u nas akurat na Uniwersytecie Szczecińskim są to instytuty, w innych uczelniach mogą to być wydziały, to chyba tak, pod tym względem, tak bym na to patrzył. Natomiast ja nie widzę też jakiegoś problemu, nie widzę tego, żeby szkoła doktorska bardzo nas jakoś tam wciskała w tą strukturę tego studenta, tego doktoranta, który po prostu jest studentem tego dalszego stopnia, dlatego że mamy możliwość korzystania ze wsparcia, czy już merytorycznego, czy takiego praktycznego, jeżeli chodzi o działalności takie stricte naukowe, chociażby te granty i tak dalej. Także myślę, że w ten sposób bym to ujął. A gdybym trochę rozszerzyła to pytanie, jak już Państwo doktoranci odpowiadacie, trochę o tożsamość doktoranta, czyli odpowiedź na pytanie, kim jestem, z kim się identyfikuje doktorant? Wydziałem, promotorem, własnym doktoratem, czy jeszcze jakiś inny punkt odniesienia Państwo macie? A może szkołą doktorską? No to może ja teraz się zacznę. Myślę, że to też że w dużej mierze zależy od dyscypliny, tak? Ja większość swojego czasu spędzam tak naprawdę na swoim wydziale w danej katedrze, więc myślę, że najbardziej czuję się przywiązana jednak do swojego wydziału, też z racji wcześniejszych studiów na tym samym wydziale. No i myślę, że tutaj też kluczową rolę odgrywa oczywiście promotor. My nawet kiedyś mieliśmy w szkole doktorskiej, pamiętam na początku, na pierwszym roku taką rozmowę dotyczącą afiliacji
czym się afiliować tak naprawdę, czy szkołą doktorską, czy wydziałem. Jak była już taka dyskusja, to padło, aż tak powiem, taka anegdota, że doktorant ostatecznie przynależy do promotora, także myślę, że z tym hasłem później poszliśmy wszyscy dalej. Ale myślę, że wiele właśnie zależy od tego, w jakich zespołach się znajdujemy. Wiem, że na pewno też humaniści, którzy nie mają aż takiej konieczności przebywania też na swoich wydziałach. Myślę, że tutaj to powiązanie może być większe ze szkołą doktorską na przykład, ponieważ tam już zajęcia się odbywają, tak, czy spotykają się ze swoimi kolegami, koleżankami. Natomiast myślę, że w przypadku faktycznie takich nauk medycznych, ścisłych, przyrodniczych będzie to większe powiązanie z wydziałem. Myślę, że tak też na początku tej drogi ze szkołą doktorską. Natomiast w kolejnych latach myślę, że też troszeczkę się przyzwyczailiśmy do tego i też w zależności od sytuacji tak naprawdę to ta nasza tożsamość się troszeczkę zmieniała, tak? W zależności od tego, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy, więc jeżeli rozmawialiśmy przykładowo w ramach jakichś struktur organizacji samorządowych z innymi doktorantami, też w ramach takich na przykład spotkań jak teraz, to myślę, że też wtedy częściej się identyfikowaliśmy z uniwersytetem bądź ze szkołą doktorską, którą reprezentowaliśmy w danym momencie. Więc myślę, że tak już będąc na tym ostatnim roku doktoratu tak naprawdę, to myślę, że ta przynależność jest taka dość podzielona, ale jednocześnie tworzy jedną całość. Tak, ale myślę, że w głównej mierze u nas, tutaj, tak jak wspominałam, to są zespoły badawcze, w których wykonujemy, realizujemy pewne projekty, ponieważ z nimi spędzamy tak naprawdę większość tego czasu, to jest tak naprawdę codzienna praca z tymi osobami, natomiast ten jeden dzień w tygodniu jest w tej szkole doktorskiej na zajęcia, więc tutaj zdecydowanie ja bym stawiała jednak na identyfikację z wydziałem. Właśnie, nie wiem, czy Państwo jako doktoranci, ale też słuchający nas doktoranci zdajecie sobie sprawę, że z punktu widzenia takiego zarządczego to dla nas jest dużym wyzwaniem zbudowanie pewnej kultury doktoranta, szkoły doktorskiej, bo Państwo rzeczywiście przynależycie po części do wydziału, instytutu, przynależycie do szkoły doktorskiej i jest to duże wyzwanie. Jeżeli faktycznie spędzacie cały tydzień albo prawie cały tydzień w laboratorium, to w sposób automatyczny buduje się tą tożsamość. Ja jeszcze chciałam panów profesorów podpytać właśnie, jak sobie radzicie z takim wyzwaniem budowania pewnego miejsca, ulokowania doktoranta w strukturze akademii. Ja dzisiaj jestem uniwersytetem, ale to chyba wynika z moich korzeni. Proszę kolegę o życzliwe podejście. Jak sobie radzicie jako osoby zarządzające szkołą doktorską? To ja może rozpocznę, jeśli mogę, ale tutaj chciałbym przekazać poniekąd głos już dla pana Michała, bo wydaje się, że takim dobrym przykładem to właśnie tutaj pani Katarzyna wspomniała o humanistyce, czy naukach humanistycznych. To jest rzeczywiście, my staramy się budować tożsamość szkoły doktorskiej, ale tak jak tutaj pani doktor powiedziała, pani profesor, te 4 dni dobrze jest, jeśli doktorant poświęci na pracę naukową z promotorem, czy w instytucie, czy w laboratorium, bo to wszystko zależy od nauk. I mamy wiele inicjatyw. Ja zawsze cieszę się na spotkania z doktorantami, ale poza murami chociażby uczelni. Ja taką tożsamością na pewno to dzięki naszym doktorantom to jest coroczny bal doktoranta, gdzie rzeczywiście jest ten czas na świętowanie, no bo trzeba też znaleźć na to, żeby świętować sukcesy, czy również wspólna wigilia i staramy się to zawsze robić poza. I widzę w tą integrację, to utożsamianie się doktorantów. I też jest istotne chociażby to, co jest, i dlatego tu bym szerzej poprosił na chwilę, jeśli mogę w tej konwencji poprosić pana Michała o chociażby koła naukowe, bo mamy interdyscyplinarne koło naukowe, w którym właśnie budujemy tą tożsamość, bo nie oszukujmy się, szkoła doktorska zajmuje się głównie kształceniem. Nauka powinna być przy promotorze, powinna być w instytucie czy na wydziale, ale my powinniśmy stworzyć również warunki do tego, żeby ona była dobrze praktykowana, ale właśnie poprzez interdyscyplinarne chociażby koła naukowe doktorantów, poprzez ich inicjatywy, a takich inicjatyw jest wiele.
które rzeczywiście, czy spotkania z praktykiem, czy spotkania z ciekawymi naukowcami, naprawdę wiele zacnych inicjatyw, ale panie Michale, jakby można było tutaj uzupełnić, bo nie chcę wam zabierać tego, co wy robicie właśnie na rzecz budowania tej tożsamości. Tak, ja bardzo dziękuję panie profesorze. Ja właśnie trochę, może nie w kontrze, ale w przeciwieństwie do pani Kasi bym powiedział do Kasi, że ja osobiście właśnie ze względu na to, że jestem humanistą i też nie studiowałem wcześniej w Szczecinie. Ja przyjechałem do Szczecina dopiero na studia doktoranckie, znaczy na studia w szkole doktorskiej, to mi siłą rzeczy fakt, że ja de facto, tak jak Kasia powiedziała, ja nie muszę de facto chodzić na mój instytut historyczny, chodzę tam, bo mam zajęcia, bo lubię, ale jakby nie ma tej konieczności, ponieważ nie przeprowadzam żadnych laboratoriów. Natomiast właśnie to, o czym pan profesor wspominał, my tutaj akurat rzeczywiście dyrekcja zawsze jest dostępna, my się często spotykamy, chociażby z takimi mniej istotnymi być może sprawami, ale wydaje mi się, że właśnie koło naukowe i Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej to są też takie miejsca, które w świetny sposób integrują środowisko, ponieważ koło naukowe siłą rzeczy ze względu na to, że jest interdyscyplinarne, musi integrować całe środowisko i poza kwestiami czysto naukowymi, organizowaniem konferencji, sympozjów, właśnie tych wspomnianych przez pana profesora spotkań z praktykiem, czy tak zwanych join usów z gośćmi anglojęzycznymi, bo przecież tutaj już parę razy zostało wspomniane, że mamy doktorantów anglojęzycznych z różnych części świata. Poza tymi aspektami no są właśnie te takie aspekty czysto integracyjne i poza tymi takimi podstawowymi imprezami na Uniwersytecie Szczecińskim, czyli balem i wigilią, są też takie mniejsze. W tym roku, już no właśnie w tamtym roku, w październiku zorganizowaliśmy integrację pierwszego roku i powiem szczerze, że z tym pierwszym rokiem jesteśmy jako pozostali doktoranci, ja jestem na trzecim, ale są też doktoranci czwartego, jesteśmy fantastycznie zżyci, a to spowodowało, że też część doktorantów, ja mam taki feedback od nich, dużo lepiej poznali strukturę szkoły doktorskiej. Myśmy jako Rada Doktorantów i ja jako prezes koła zorganizowaliśmy spotkania z nimi już 3 dotyczące samej struktury, na czym polega szkoła doktorska i tego typu rzeczy na pewno powodują, że poza tym, że oni chodzą na zajęcia, bo ja już na trzecim roku tych zajęć nie mam, to, że oni no, mają też pewne obowiązki, bo muszą przygotować IPB i tak dalej, to mimo wszystko chcą, nie czują się zmuszeni do tej integracji ze szkołą doktorską, ale są jakby z chęcią do niej przychodzą. A ja osobiście muszę powiedzieć, że ja chyba cały czas, może przez to, że Kasia tutaj mówi, że studiowała w Łodzi, ja studiowałem wcześniej w Krakowie i w Warszawie, więc może dlatego mi jest trochę bliżej do tej szkoły doktorskiej, bo jest to jakieś ciało, które no właśnie powoduje, że my mamy gdzieś, mamy swój budynek, my mamy swoje pomieszczenie, więc też mamy możliwość takiego fizycznego spotkania się także w samych murach szkoły. Także to tak chyba tyle, jeżeli chodzi o uzupełnienie. Może ja też jeszcze dodam, jeśli mogę, jeżeli mamy jeszcze chwilkę czasu, że tak jak Michał tutaj wspomniał, tak, również te wydarzenia, które są integracyjne w kontekście szkół doktorskich, u nas zwykle to jest integracja tak naprawdę wszystkich 4, których dokonuje na przykład Uczelnia Rada Samorządu Doktorantów i to są naprawdę bardzo fajne inicjatywy kulturalne, tak naprawdę mieliśmy już wyjścia też do teatru, mieliśmy zwiedzanie muzeum, czy też nawet zwiedzanie miasta Łodzi, mamy kręgle organizowane i to są naprawdę takie inicjatywy, gdzie my faktycznie wszyscy możemy, nie tylko z tej jednej szkoły doktorskiej, ale z 4 naszych wspólnych szkół doktorskich się poznać i tak naprawdę spędzić też miło czas. U nas też pani dyrektor działa też interdyscyplinarne koło w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, które organizuje też liczne warsztaty dla nas wszystkich, bo nie tylko dla tej jednej szkoły, ale kierowane do wszystkich doktorantów i myślę, że też są takie aktywności, w których my chętnie bierzemy udział i faktycznie wtedy czujemy tą tożsamość taką do naszej szkoły doktorskiej. No i oczywiście u nas też nowo powstałe Centrum Szkół Doktorskich tak naprawdę, które ma wiele sal konferencyjnych i jest też taką bazą, że tak powiem, myślę, do pracy dla samorządów szkół doktorskich przede wszystkim, którzy mogą tam organizować pewne inicjatywy, czy też nawet strefy, które tam mamy do pracy, czy też do spotkań, tak, strefa relaksu i tak dalej, więc tutaj pod tym kątem oczywiście szkoły doktorskie są przygotowane na tą integrację doktorantów i na wspólne inicjatywy, które mogą być prowadzone, czy też naukowe, czy o innym charakterze. Może tak Miałem podsumowując, przyjemność no faktycznie odwiedzić.
Waszą Proszę. siedzibę, tak, miałem przyjemność odwiedzić siedzibę Szkół Doktorskich Instytutu Łódzkiego, bardzo fajne miejsce. Czyli to jeszcze perspektywa mojej uczelni. Ja czasami słyszę, że niektórzy dyrektorzy szkół doktorskich się co semestr spotykają z każdym doktorantem. U mnie 680 osób wyklucza takie rozwiązanie. To, czy doktorant jest w szkole doktorskiej, czy na wydziale, no to jest wyzwanie. Na przykład, to nie powiedzieliśmy o to dosyć formalnej rzeczy, ale ważne, czyli ewaluacja naukowa. Tak naprawdę ewaluowane są dyscypliny, nie szkoła doktorska, tak? Czyli my jesteśmy jakby takim, znaczy po tych pewnie 4,5 roku jakoś już to swoje miejsce na uczelni znaleźliśmy i staramy się też dbać o taką lokalny patriotyzm. Nasza Rada Doktorantów też jest bardzo aktywna w różnych imprezach, spotkaniach. Mamy też raj doktoranta. Szkoła doktorska jest pewnie pod tym kątem najważniejsza, że płaci stypendium. I też mamy taką filozofię jednego okienka, tak? Czyli chcemy, żeby tych doktorantów było łatwiej i w tym momencie jakąkolwiek sprawę oni się zwracają, to zazwyczaj się zwracają do nas. Ewentualnie czasami te tematy gdzieś tam przekierowujemy, tak? I ten podział, czyli no wiadomo, badania są robione na wydziale i u promotora, tak? My jako szkoła doktorska to są 4 pokoje. Promotorzy mają swoje laboratoria, swoje pomieszczenia, ale wydaje mi się, że to też znowu porównując to ze studiami doktoranckimi, to działa lepiej, tak? Czyli przez to, że tych szkół doktorskich mamy 1 czy 4, jest to gdzieś tam skupione i ta jednostka jest bardziej widoczna w skali uczelni i to też ma swoje zalety, tak? Bo dzięki temu te sprawy doktorantów są ważniejsze dla uczelni. Czyli wrócę do mojej prezentacji na Senacie. U nas jest tak, że wszystkie wydziały mają sprawozdanie i do tego szkoła doktorska, tak? Czyli szkoła doktorska w tym momencie ma status jak wydział. Ja też jestem członkiem kolegium rektorsko-dziekańskiego, czyli na bieżąco śledzę te wszystkie najważniejsze informacje i decyzje na poziomie uczelni. Na studiach doktoranckich na wydziale byli kierownicy i w tym momencie ta ranga była gdzieś tam o wiele niżej. I na przykład pewne zmiany takie systemowe też wydaje mi się, że jest łatwiej zrobić z punktu widzenia szkoły doktorskiej, tej ważniejszej pozycji w ramach uczelni. Tak? Czy to nie tylko jest walka o to, co profesor Korkusa powiedział, o wyższe stypendia, to też jest ważne, ale różnego rodzaju inne rozwiązania projektowe. Znowuż wracam do ewaluacji, ale już tutaj milczę, żeby nie palić tematu. Dziękuję. Zaraz już przystąpimy do ewaluacji, ja tylko też taki apel w kontekście tu rozmów o budowaniu tożsamości. Trochę z mojego doświadczenia. Ja mam taką prośbę do wszystkich doktorantów, jak Państwo w różnych miejscach jesteście. Sami dyrektorzy i administracja tożsamości szkoły doktorskiej nie zbuduje mimo najlepszych chęci i nawet zasobów finansowych. Jak Państwo się nie będziecie włączać z własnymi inicjatywami, z chęcią także korzystania z tego, co jest przygotowane, no to wszystko spełznie na niczym i będzie wielkim rozgoryczeniem, jeżeli coś organizujemy, a nie uda się potem zaprosić, czy też nie korzystają doktoranci z takiej możliwości. Więc bądźcie otwarci i włączajcie się właśnie, bo ta grupa, która jest w KRD i ta grupa, która gdzieś też realizuje różne projekty, myślę, że to jest taka grupa, która powinna być w pewien sposób agentami zmiany, właśnie agentami budowania tożsamości szkoły doktorskiej. Panie profesorze Krzysztofie, przechodzimy zatem do pytania, czy też kwestii, która nurtuje nas od pewnego czasu, trochę zamykając ten cykl od rekrutacji przez wymagania, przez budowanie tożsamości i dochodzimy do momentu właśnie zamykania kształcenia i ewaluacji szkół doktorskich. Czy kilka zdań można prosić na temat samego, z jednej strony samego procesu ewaluacji, ale także pewnych wstępnych efektów związanych już ze składaniem rozpraw i przedłużaniem kształcenia. Okej, czyli to troszkę 2 tematy, ale acz podobne, czyli sama ewaluacja, tak jak już trochę tutaj mówiliśmy, jest to zdefiniowane w ustawie. Przypomnę, studia doktoranckie nie miały żadnego systemu ewaluacji jakości kształcenia w szkołach doktorskich. Na poziomie 1. i 2. stopnia my na uczelniach doskonale znamy ten system w kontekście Polskiej Komisji Akredytacyjnej, czyli mniej więcej co 5 lat każdy kierunek studiów jest kontrolowany, sprawdzany, jest to bardzo skomplikowana i długa procedura, ale też dzięki temu ta jakość kształcenia rośnie. W szkołach doktorskich mamy ten system ewaluacji, on rozpocznie się od października tego roku. I tak, z jednej strony nas to martwi, tak? Boimy się tej ewaluacji, jak wypadniemy, będzie też mnóstwo pracy takiej biurokratycznej, papierkowej, ale always look at the bright side of life, czyli ja to staram się wykorzystać jako szansa, w tym sensie, że to jest też jakiś argument, który wykorzystujemy, kiedy chcemy coś zmienić. Coś, co na przykład na studiach doktoranckich było trudne do zmiany, tak? Troszkę możemy tutaj straszyć i mówić, jak tego nie zrobimy, to jest ryzyko, że ewaluacja dobrze nie wypadnie.
W tej ewaluacji mamy 8 kryteriów, nie ma sensu pewnie mówić o tych szczegółach, ale moim zdaniem to jest w miarę sensownie zrobione. To są takie obszary działania i mamy jakby świadomość, że tam będziemy sprawdzani, tak? I wiele naszych działań jest pod kątem przygotowania się do ewaluacji, ale to jest po prostu dodatkowy motywator, żeby te działania podejmować. I jednym z elementów to będzie też ocena skuteczności kształcenia, czyli tutaj co pani profesor się o to pyta. Mamy już 4 lata skończone. Moim marzeniem jest tak, żeby doktoranci w 4 lata tą rozprawę pisali. Jakby sprawdzenie tej skuteczności, o której już trochę dzisiaj mówiliśmy, no niestety, że nam mocno zaburzyło najpierw COVID, a potem wojna, tak? Czyli nie mamy takich samych warunków na przykład, żeby się porównywać ze studiami doktoranckimi, które nie miały tych tak zwanych czarnych łabędzi, więc pewnie na takie bardziej wiarygodne dane trzeba będzie poczekać być może parę lat, tak? Żeby tych danych to nie był tylko jeden rocznik. Z perspektywy Politechniki Wrocławskiej na pewno ta skuteczność jest lepsza. Czyli więcej osób składa rozprawę. Tak jak już mówiłem, mamy 40 rozpraw złożonych dla tego najstarszego rocznika. Chciałbym, żeby było więcej, ale no dużo osób przedłużało i głównym argumentem właśnie był podawany problem z pandemią, tak? Które w naukach tutaj na Politechnice naprawdę tych problemów było dużo. Nie tylko chodzi o lockdown, ale zerwane łańcuchy dostaw, nie przychodziły jakieś odczynniki, sprzęt, nie mogli doktoranci jeździć na staże naukowe, więc naprawdę katalog utrudnień jest bardzo duży. To tyle z mojej strony. Nie wiem, czy ja wszystko powiedziałem, co miałem powiedzieć, Ilono, ale... O myślę, że Jarek ewaluacji, o ewaluacji można by było mówić dużo. Niemniej jednak ja powiem w aspekcie właśnie naszych spotkań, bo tak jak i doktoranci się spotykają, tak i my spotykamy się w bardzo szerokim gronie dzięki pani profesor Świątek-Barylskiej i ogólnopolskiemu porozumieniu właśnie konferencji szkół doktorskich. I teraz kolejna konferencja w Warszawie, gdzie również cieszymy się z obecności przedstawicieli KRD, którzy też będą mówić o odczuciach. Natomiast to jest 8 punktów i ta ocena będzie bardzo dokonana jakościowo w wielu aspektach. To będzie i tam mówi się o pewnej jakości, o pewnej efektywności, ale też efektywności tej jakościowej. Niemniej jednak proszę zauważyć, że ta ewaluacja będzie przeprowadzona zero-jedynkowo, albo będzie dobrze, albo będzie źle. Dla szkół doktorskich już w jakimś stopniu, choć nie sama ewaluacja szkół, została przeprowadzona przy ewaluacji dyscyplin, no bo przecież ilość pozytywnie zewaluowanych dyscyplin na poziomie B+, i więcej oznaczało, że ta dyscyplina może być w szkole doktorskiej. Dyscypliny poniżej B+ nie mogą być. Więc wydaje się, że tutaj jest bardzo ważny przede wszystkim apel do doktorantów w kwestii ewaluacji promotorów, ewaluacji programów jakości programów kształcenia, ewaluacji opieki administracyjnej, w kwestii związanej z umiędzynarodowieniem. To rzeczywiście jest wiele tych aspektów, w kwestii związanej z rekrutacją, jest wiele aspektów, na które doktoranci mają wpływ i ja się cieszę z dialogu i cieszę się tutaj, że pan Michał jako prezes koła, ale też jako członek Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej razem z całą Radą chce rozmawiać, przeprowadzają swoje badania, które czasem są o wiele lepsze i skuteczniejsze, które nam dają również obraz do ewaluacji, co należałoby poprawić, a więc w jaki sposób, czy wyeliminować błędy. A ta skuteczność, no cóż, ta skuteczność dzisiaj nas oczywiście zadowala, bo jest na dość dobrym poziomie i mimo tych wszystkich przeciwności, bo jeśli dzisiaj mamy właśnie około 60-70% doktoratów ukończonych przy tak niesprzyjających warunkach, no to jeśli się nic nie wydarzy, to rozumiem, że każdy następny rocznik powinien prawie że spełnić marzenie profesora Walkowiaka, czyli 100%. Dziękuję. Bardzo dziękuję za te komentarze. To tak, żeby uspokoić moich gości i słuchaczy. Mamy jeszcze 2 pytania i będziemy zmierzać do końca. Pytanie przedostatnie to tak troszkę, żeby wyjść poza akademię. Dotychczas mówiliśmy o beneficjentach wewnętrznych, uniwersytet, sami doktoranci, beneficjenci procesu kształcenia. A wyjdźmy trochę poza uczelnię. Czy środowisko, otoczenie ma jakieś korzyści Państwa zdaniem z doktorantów, mówiąc na skróty, a już bardziej obszernie z prac prowadzonych przez doktorantów w ramach doktoratów? Czy znacie Państwo takie przykłady, czy warto się czymś pochwalić? Ja tutaj, jak to pytanie zobaczyłem, bo pytanie znaleźliśmy, znaczy temat jest bardzo szeroki.
Trochę się przygotowałem znowuż analitycznie, liczbowo. W 2022 roku opublikowano 5 milionów prac naukowych. W naszym telefonie komórkowym, bliski mi temat, mamy kilkaset patentów, tak? Czyli obecnie ta nauka tak wygląda, że nawet jak słyszymy, że ktoś dostał Nobla, jest to tłumaczone, pewnie poza gronem osób mało kto jest w stanie zrozumieć, tak? Czyli my mamy wkład jako naukowcy, niewątpliwie dużo rzeczy się zmienia, przy czym no moja diagnoza jest taka, że to są takie już drobne elementy. Jakby sytuacja taka, że to jest wielki przełom, to pewnie był XVIII-XIX wiek, w coraz mniejszym stopniu możemy pokazać, że te badania dały taki efekt. To jest po prostu składanie z bardzo wielu czynników, drobnych elementów. Doktorantów w Europie w 2020 roku było 650 000 w samej Europie, tak? Czyli naukowców są miliony. Naprawdę tego się bardzo dużo dzieje. Ten postęp jest, niektórzy twierdzą, że być może troszkę wolniejszy niż kiedyś, ale też jest taka cała teoria nisko zawieszonych owoców, czyli te prostsze problemy naukowe, być może mające większy impact i takie łatwiejsze do zrozumienia, no zostały już rozwiązane. Tak? My coraz głębiej gdzieś tam wchodzimy w różnych sferach życia, więc to jest trochę, no nie do końca odpowiedziałem na to pytanie, ale próbowałem odpowiedzieć w ten sposób, że to nie jest takie łatwe wskazanie, tak? Konkretnych rzeczy i co się dalej z tym dzieje. To taka perspektywa troszkę politechniczna. Dziękuję. Ja tylko dodam, bo tak patrzę sobie na naszych doktorantów, ale myślę, że perspektywa realizacji projektów badawczych, staży zagranicznych, no, również patrzę na te publikacje, no, bo w naszej szkole akurat w roku 2023 wydaliśmy nasi doktoranci ponad 76 publikacji. Już mi nie chodzi o te punkty, no bo tam ponad 4000 punktów, ale te publikacje, no to ja rozumiem, że z jednej strony też one trafiają do wąskiego grona odbiorców, ale też po nie sięgają inne osoby, które są poniekąd tymi beneficjentami. Patrzę na eksplorację tematów. Wiem, że tutaj pan Michał rok temu był na stażu, rząd słowacki, tak, to ufundował. No i wykonywał pan pewne, że tak powiem, czynności, które pewno z tego też były nie tylko beneficjent szkoła doktorska, ale również i część rządu słowackiego, no bo skoro tak, że rząd płacił, no to pewno też partycypował w jakichś korzyściach. Doktoraty wdrożeniowe, proszę zauważyć, one są takim ewidentnym przykładem tych korzyści, tych interesariuszy zewnętrznych, no bo tam dzięki temu, że ten doktorat powstanie nowe rozwiązanie, które zostanie na lata, więc tych naprawdę beneficjentów poza naszymi doktorantami, wydaje się, poza uczelnią jest bardzo dużo, bo czy to samorząd, czy to tak naprawdę lokalne firmy, czy to rządy szeroko pojęte, to jest właśnie, wydaje mi się, jak najbardziej, ale pewno Państwo doktoranci mają w tej kwestii też swoje dobre przykłady i Wy jesteście takimi dobrymi przykładami, dobrymi ambasadorami. Dziękuję. To ja może, jeżeli mogę, rzeczywiście w moim przypadku na pewno, ponieważ zajmuję się dziejami Słowacji, na pewno tutejsze władze pewnie liczą na wydanie mojej publikacji też w języku słowackim, ale ja przytoczę inny przykład, w zasadzie dwa, takie krótkie bardzo, bo nie chcę przedłużać. Zarówno samorządy Szczecina, jak i Warszawy, domyślam się, że też w wielu innych miastach w Polsce organizują konkursy na powstawanie pracy magisterskich, ale też doktorskich, dotyczących właśnie problematyki miasta. I w naszej szkole doktorskiej mamy przykład mojej serdecznej koleżanki, która zajmuje się tematyką osób z niepełnosprawnościami. Jej magisterka została wydana, a miasto Szczecin doceniło tę książkę, ponieważ ona w tej książce, w tej swojej pracy, którą kontynuuje teraz na doktoracie, zajmowała się właśnie dostępnością miasta Szczecina dla osób z niepełnosprawnościami w kontekście turystyki osób z niepełnosprawnościami. I to jest przykład genialnej takiej synergii, gdzie miasto korzysta z dokonań lokalnej doktorantki, mówię lokalnej szczecińskiej, i może wdrożyć, oczywiście w ramach możliwości finansowych, rozwiązania, które ona tam zaproponowała. A fakt, że ta praca została kilkukrotnie wyróżniona, no świadczy o tym, że osoby z branży, tak w cudzysłowie powiem, również doceniają jej wkład w tę tematykę. Bardzo dziękuję. Nauki społeczne, teraz rozumiem, że jeszcze druga część skali. Tak, jeszcze parę zdań. Ja myślę, że tutaj, czy społeczeństwo może korzystać tak naprawdę z tej pracy doktoranta? Myślę, że jak najbardziej tak i myślę, że też korzysta z tego, ale bardziej tutaj patrzę pod kątem pewnych wdrożeń, tak?
jeżeli chodzi o nasze nauki ścisłe i przyrodnicze. Bodajże parę lat temu, już nie chcę Państwa skłamać, to było x lat temu, powstał też taki spis wdrożeń doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego i naprawdę jak czytałam, to były bardzo, bardzo fajne badania i bardzo fajne wdrożenia, które później weszły, tak? Tak naprawdę to jest kwestia tego, czy doktorant prowadząc dane badania, które zawierają w sobie pewien stopień innowacyjności, czy też jakąś nowość całkowicie, ma świadomość i tak naprawdę chęci do tego, aby te wyniki w pewien sposób skomercjalizować, czy też skorzystać z pomocy Centrum Transferu Technologii i czy ma też na ten temat wiedzę odpowiednią po prostu, tak? Bo to też może w jakiś sposób, myślę, troszeczkę przeraża, bo to już się wiąże z biznesem i pewne osoby mogą myśleć, że nie mają odpowiednich kompetencji do tego, aby zajmować się takimi rzeczami i niekoniecznie też często, choć teraz już ten trend wzrasta i bardzo dobrze, że ten naukowiec musi też wyjść poza tą swoją strefę tak, naukową i jednak łączy tą pracę bardzo często też z biznesem, więc myślę, że wielu naprawdę doktorantów, szczególnie z naszych nauk, czy też uczestniczy tak naprawdę w projektach NCBIR, które już same w sobie stanowią pewną innowację, tak, ten produkt, to co ma powstać, więc myślę, że naprawdę tutaj ten wkład dla społeczeństwa jest dość duży, patrząc na to, że jest to ten początkowy etap kariery. Ja jeszcze kropkę na nie, czyli ja staram się na przykład do moich doktorantów też tak podejść. Oczywiście rozprawa jest ważna, publikacje, ale dla mnie najważniejszym wynikiem jest człowiek, który wszedł na wyższy level i będzie kontynuował karierę naukową w firmach przez najbliższe 40 lat i to jest moim zdaniem najważniejsza inwestycja i najważniejszy owoc tego wszystkiego. To trochę nam koło ta dyskusja zatacza, ale zmierzamy już rzeczywiście do końca. Ja jeszcze przykładam z naszej szkoły społecznej z kolei, bo tak czasem mogłoby się wydawać, że też nie ma wdrożeń jak wdrożeń, ale pewnych rekomendacji. Też mamy taki doktorat teraz właśnie ukończony, który z kolei zawiera rekomendacje dotyczące szczepień, wskazuje na ograniczenia w procesie obowiązkowych szczepień i wykorzystanie tych wyników tak naprawdę może być efektem, może być wykorzystane przy budowaniu systemu właśnie ochrony zdrowia. Dobrze, Szanowni Państwo, ostatnie pytanie, ponieważ cały projekt nosi tytuł Szkoły doktorskie to nasza przyszłość, to ja zadam może na zakończenie takie przewrotne pytanie. Czy gdyby doktoraty eksternistyczne były bezpłatne i można byłoby po prostu zrealizować doktorat dzięki kontaktowi z promotorem, to czy szkoły doktorskie miałyby rację bytu Państwa zdaniem? Tak. Przepraszam. To ja może zacznę. Czyli tak jak zacząłem, kwestia porównania z systemem studiów doktoranckich. Ja widzę wartość dodaną, bo to też jest dyskusja w skali Europy, tak? Czyli bardzo dużo zależy od promotora. Czyli ktoś powie, po co ta szkoła doktorska jako promotor tego doktoranta nauczy pisania publikacji, grantów i tak dalej. To jest prawda. Pytanie, jaki procent promotorów potrafi to robi faktycznie, tak? Czyli na pewno w tym momencie pomagamy pewnie tym osobom dzięki naszym programom wykształcenia, kursom, różnym umiejętnościom, tym, którzy właśnie promotorzy nie dali tych umiejętności z wielu różnych powodów, tak? Czyli to jest wartość dodana, bo ten model, który był przedstawiony, to jest taka para, doktorant, promotor i przez wiele lat to był dominujący system w skali Europy, tak? Te systemy, na ile znam kształcenie doktorantów takie ustrukturyzowane, to są pewnie ostatnie, nie wiem, 20 lat może, tak? I w różnych krajach jest różna dyskusja. I to nie jest tak, że myśmy tutaj koło wymyślili na nowo, bo w dużym stopniu ustawa ta 2018 roku bazowała na rozwiązaniach z różnych innych krajów. Dzisiaj nie padły dwa ważne terminy, indywidualny plan badawczy i ocena śródokresowa. O tym można by dużo mówić. To są takie rozwiązania właśnie w szkołach doktorskich, moim zdaniem bardzo dobre, które zostały zaczerpnięte z innych rozwiązań innych krajów. Czyli bez tego pewnie by było dużo fajnych doktoratów, ale taki uśredniony poziom, moim zdaniem, zdecydowanie jest wyższy. Uśredniony poziom rozpraw doktorskich, doktorantów jest zdecydowanie wyższy w szkołach doktorskich dzięki tutaj rozwiązaniom prawnym i także pracy włożonej w wielu różnych uczelniach w Polsce. Dziękuję. I odpowiadając bardzo krótko, bo to już ostatnie te pytanie, to tylko powiem tak. To jest samodyscyplina. Z jednej strony samodyscyplina doktoranta,
z drugiej strony promotora, bo są jakieś ramy, kiedy promotor spotyka się z doktorantem w ramach seminarium, z trzeciej strony ten indywidualny plan badawczy, a więc to nie tylko mam plan w głowie, ale trzeba go spisać i później zmaterializować, rozliczanie na bieżąco z tego indywidualnego planu badawczego, no i tworzenie tej dobrej kultury tej młodej nauki, czy młodych naukowców krzewiących, że tak powiem, i eksplorujących wiedzę, czy tworzących nawet nową wiedzę. Dlatego też uważam, że dzisiaj ta szkoła, ten system szkoły doktorskiej, on się sprawdza i znacznie dłużej byłyby przygotowywane eksternistycznie doktoraty i taką klamrą niech będzie to, że jedna z naszych pań promotor, która na początku 4-letniej przygody, ona wprost powiedziała: panie profesorze, ja jestem sceptyczna co do szkoły doktorskiej. Ja miała 2 doktorantów. I dzisiaj jeden doktorant w styczniu już się obronił, za chwilę druga doktorantka w marcu i mówi: ja sobie nie wyobrażam, a byli to i pierwsi doktoranci, ja sobie nie wyobrażam, żeby moi następni doktoranci nie byli w szkole doktorskiej, bo dzięki temu, że byli, to wiem, że nie tylko ja czuwałam nad ich pracą, ale również Państwo mnie wspieraliście. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Perspektywa doktorantów. Może ja zacznę, jeżeli Michał pozwoli. Ja myślę, że szkoły doktorskie, nawet gdyby te przewody eksternistyczne były darmowe, myślę, że one mają sens i będą miały sens, ponieważ warto też tutaj wspomnieć, że szkoła doktorska nie jest samą instytucją, ale też stanowi dla nas pewne wsparcie, nawet pod kątem finansowania pewnych aktywności i działalności naukowych doktorantów, jak to jest na przykład u nas na Uniwersytecie Łódzkim i jest to bardzo duże wsparcie, ale już abstrahując od tych finansów, również szkoła doktorska wspiera nas w pewnych innych aktywnościach, mobilności, tak, zagraniczne, więc myślę, że sam ten kontakt tylko i takie stricte te badania z samym promotorem, oczywiście no to jest kluczowe w tej rozprawie doktorskiej, ale szkoła doktorska jednak pozwala nam rozwinąć skrzydła. I chyba myślę, że na tym zdaniu zakończę. To ja tylko tak krótko podtrzymam to, gdybyśmy sobie wyobrazili, że istniałoby coś takiego, że to wszystko, co niesie za sobą szkoła doktorska, te stypendia, ten indywidualny plan badawczy, ocena śródokresowa była, tylko nie byłoby instytucji szkoły doktorskiej, to być może rzeczywiście ta idea byłaby zbędna, ale po pierwsze nie ma takiej sytuacji, a po drugie wydaje mi się, że brakowałoby tego elementu integracyjnego, który jest bardzo ważny, bo to nie chodzi tylko o wspólną zabawę, ale o to, że fakt, że spotykamy się na jednej jakiejś tam platformie, powoduje, że zawiązują się przyjaźnie, które potem mogą skutkować fantastycznymi projektami naukowymi, bo takie przypadki są. Sam z kolegą właśnie z filozofii mamy taki plan i gdyby nie szkoła doktorska, nigdy byśmy się pewnie nie spotkali, nigdy pewnie nie siedzielibyśmy na zajęciach akurat u pana profesora Korpysy i nigdy pewnie nie bylibyśmy na pomysł, że w ogóle można w sumie bliskie nam dyscypliny powiązać. Bardzo dziękuję Państwu za tą konkluzję. No, myślę, że jednym zdaniem podsumowania można rzeczywiście powiedzieć, że szkoły doktorskie to nasza przyszłość. Też tutaj cytując organizatorów tego projektu. Chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować za udział w dzisiejszym spotkaniu. Temat spotkania był bardzo szeroki, tak jak powiedzieliśmy na wstępie, adresowany do tych, którzy już coś wiedzą na temat szkół doktorskich. Można było sobie pewne rzeczy poukładać i przemyśleć. Może zadać sobie pytanie, jakbym odpowiedziała na dane zagadnienie, czy ustosunkowała się. Dla tych, którzy pierwszy raz będą spotykać się z koncepcją szkół doktorskich, staraliśmy się nie wchodzić w szczegóły, bo sporo innych webinarów jest przygotowywanych i realizowanych dotyczących szczegółowych rozwiązań funkcjonowania szkół doktorskich, a dzisiejsze spotkanie miało na celu przedstawienie pewnej idei kształcenia doktorantów w ramach szkół doktorskich. Tym, którzy dotrwali z nami do końca, bardzo dziękujemy za cierpliwość. Macie Państwo zadatki na świetnych naukowców. Cierpliwość to jedna z cech i dążenie do celu. Gratulujemy, dziękujemy i zapraszamy do szkół doktorskich, a doktorantów do włączania się w działania w ramach szkół doktorskich. Bardzo, bardzo dziękuję. Do zobaczenia w różnych miejscach Akademii.
Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję.